Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie skłania się Grzegorz, po drugiej stronie Darek i jedziemy z kopyta. Witajcie. No dobra, Cześć, dobra, przedstaw się, No, przywitaj, tak, Dariusz, ten drugi łysy, ponadczasowa fryzura, jak to się mówi, i bardzo dobrze nam z tym. Ponadczasowa, zawsze na czasie i wiatr jej nie rozwieje. Chociaż powiem ci tak, jak ja zapuściłem brodę, to takie miałem uczucie, pamiętam kiedyś jechałem na rowerze i bodajże broda już trochę urosła, zawiał wiaterek i tak sobie zrozumiałem w tym momencie, że po raz pierwszy od kilku dobrych lat czuję wiatr we włosach. Rewelacyjne uczucie. Ale okej. Ale to wiesz, to powiem ci czasami, jak mam taki powiedzmy miesięczny zarost i go w końcu zgolę, pozbędę się tego, to wyjdziesz na dwór i tu nagle tak walnie ci w paszczę tym wiatrem i całkiem inaczej się człowiek czuje, jakby był nieubrany co najmniej. No rozumiem. No, wiesz o co chodzi. Kupcia nie ma wlaczka i te sprawy, dobra, nieważne. Dobra. Żeby tutaj nie przedłużać, bo będą na pewno jakieś tutaj aluzje z naszej strony, czy też dygresje, ale to są powiedzmy nasze tutaj rozmowy prywatne, my nikomu tutaj, chciałem powiedzieć dobrze nie robimy, ale no nie robimy komu dobrze, natomiast rozmawiamy, dzielimy się własnymi przemyśleniami, być może są mądrzejsi od nas, bardzo gratuluję, jeśli tak o sobie myślą, tym bardziej gratuluję tym osobom, ale okej, mamy przedział cenowy 200-500 zł, sprzęt używany. Kup teraz, jeszcze zrobimy, przepraszam, kup teraz, okej, mamy to. No i jedziemy, zaczynamy od wzmacniaczy w tym przedziale cenowym, no 500 zł, no to już nawet nie jest 500 plus teraz, nie? 700 plus, więc robić dzieci i kupować wzmacniacze. To był chyba kupił, co No powiedziałem. ale co Grzechu, co miesiąc wzmacniasz, będziesz brał przez 18 No, lat. choćby nawet, no. A wiesz, ile tam wzmacniaczy byłoby? No to o to chodzi, cała masa wzmacniaczy, to trzeba było jeszcze jaką halę postawić na to, albo przynajmniej się pobudować. O, no dobra, jedziemy. Onkio. A9155 nowoczesny wzmacniacz stereo za 379 zł. Okej, minimalistycznie, widać, że to raczej na pilota, wszystko sterowane. Powinno być przynajmniej. O, nie. Tak? No dobra, ale mamy kontur, mamy wymiar źródeł, mamy bass, treble, pasuje. Tutaj się dowiemy, gdzie to wyprodukowano, pewnie w Chinach. O, made in Malaysia. Widzisz, przestrzeliłem. Malezja także, no ale niedaleko. No niedaleko, rzut kamieniem przez wodę. A gdzie tu mamy pobór? 160 W z sieci, więc podejrzewam, że około 30 do 40 W oddaje sam z siebie. 65, 140 bierze, no to tam na niewiele zostaje zapasu. No to masz, no niewiele zostaje tego. 10 W bierze całe oprzyrządowanie, no pogratulować technologii. Aj. Masz stację dokującą do iPhone'a, czy tam do iPada, widziałem w opisie, to już Tak. taki bardziej współczesny To sprzęt, jest tak. 2000 lata, więc okej, lecimy dalej, bo to miało być mimo wszystko jakiś tam vintage nas interesuje. Przepraszam miłośników Technicsów, ale no do 500 zł się łapie parę Technicsów, tutaj Sony, no to Sony też tak. O, może powinno inaczej. Kogoś może zainteresować, my jedziemy dalej, myślę, bo ten odcinek chcielibyśmy, żeby był trochę bardziej skondensowany, a pewnie będzie jak zawsze. Sam się na tym łapię. Tak więc tak, o, Marantz, proszę, się trafił jakiś nawet taki nowszy, obnowszy. Chociaż de facto lata 90 to już też praktycznie vintage, jakby na to nie patrzeć. Mamy tutaj RI Tag, Remote Interface, czyli na pilocika, czyli końcówka lat 80. Płytki akurat do meblościanki polskiej. Wybór źródeł, ale w ładnym stanie, powiem ci, maleństwo jest. Tylko tutaj to... Nie całkiem skażony papierosami, tam jakieś takie lekki nalot jest, ale to 190 zwykły- watów sieci i wytłuczone to gdzie jest? Made in Japan, no proszę. No to mamy Onkyo. Do tego myślę, że można fajny magnetofon, 400 zł zdobyć. Używany, więc zakładam, że sprawny, bo jest opcja niesprawny, którą należy wybrać, jeśli jest sprzęt niesprawny. PM50 Marantz. Co do brzmienia Marantzu, niektórzy to kochają, porównują do brzmienia lampy i tak dalej. No i akurat, no, jestem fanem takiego brzmienia straightowego, bym powiedział, czyli żadnych regulacji. Ja akurat mam przyjemność posiadania wzmacniaczy lampowych robionych na zamówienie, tak? Czyli nie takie, które ktoś mi narzucił, tylko takie jak chciałem, więc powiedzmy takie 30 W na kanał, 35, niewiele niby. No to waży też powiedzmy te 30 parę kilo. Sam wzmacniacz nie ma żadnych absolutnych bajerów.
regulacja dźwięku. Tak, można zrobić taki wzmacniacz bez regulacji gra świetnie, to prawda. No, więc tutaj kwestia tego, że ten Marantz, no... Ja osobiście nie jestem fanem brzmienia Marantza. Jest niezłe, ale jakoś tak nie do końca. Może nie te modele. Z tego, co ja słyszałem oczywiście. Nie musicie mnie poprawiać i macie inne odczucia, czy tam cokolwiek takiego, no to możecie mnie zachować je dla siebie. Albo wyraźnie. Zresztą, whatever, nie? Dobra. O, tutaj mamy coś takiego już, co mnie bardziej, że tak powiem, zostawimy to może, żeby później takie podsumowanie zrobić. SA410 Pioniera. Ty jesteś tutaj, Darku, specjalistą od Pioniera. Może być? Powiem ci, Grzegorzu, wiesz co, nie wiem, to jest taki... Szarpałeś? Nie, inaczej, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jakoś tak protekcjonalnie, ale nigdy nie miałem takiego niskiego modelu Pioniera, więc trudno mi powiedzieć. Aczkolwiek te Pioniery, które miałem, też nigdy nie, bo niektóre mam, niektórych już nie mam, niestety sprzedałem, przez co bardzo żałuję, że po prostu miałem chwilę słabości, sprzedałem albo kogoś posłuchałem, to był błąd, natomiast wszystkie Pioniery, które miałem, grały dobrze, albo nawet bardzo dobrze, nawet myślę, bardzo dobrze bym powiedział. Ten jeszcze, że tak powiem, łapie się, ja miałem okazję słuchać podobnych, bo tych modeli było tych 410, 510, etc., to było troszeczkę tych low-endu, no w sumie low-endu. No ostatnio miałeś też takiego Blue Line'a zestaw, prawda? Tak, no, Blue Line to przyznam szczerze, to nie był jakiś wysoki model, tylko Roman ode mnie to wyszarpał, no niech ma do muzeum, on jest fanem, lub też bardziej maniakiem Pionierów, bo Pionierów nigdy za mało w muzeum. No dobra, dłuższa historia, ale fakt o tym grało to dobrze. Kenwood 449 zł. Tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, Darku. Kenwooda tak jakoś z tych nowszych nie miałem okazji słuchać, ale widać, że tutaj nie jest jakiś, myślę, niski model wcale. Ten Kenwood, chociaż pewnie najwyższy model powinien mieć jeszcze regulację tonów średnich. Lata 90., bo mam już tutaj wybór data, tape monitor, aux, Phono, CD. Phono mam jakiś wybór? Nie mamy. CD Direct, więc... A nie, MC, więc mamy wybór kartridża na front panelu. No, tutaj jest żeby dowód na to, że na wzmacniacz się nie patrzy, tylko słucha. No widzisz, no patrzy się, tylko słucha, ale Grzesiek, no taka jest taka prawda. Ktoś chce sobie kupić wzmacniacz, tak? Więc siada do komputerka i ogląda to. I tak jak mówię zawsze, też ogląda się oczyma, obiema, tak, jakby to wyglądało, więc trudno mówić, jak to się słyszy, no bo nie słyszysz tego kupując po sieci, przez internet kupujesz gdzieś w świecie taki sprzęt, więc... Trochę też właśnie tak, żeby oczom, żeby się podobał, to też jest duża sprawa. Tak, natomiast jeśli ktoś tutaj nie ma oczu, ale słucha muzyki, to tutaj mimo wszystko jest bardzo dużo wejść. 3 tape'y w zasadzie, tak? Więc jest co podłączać do tego. Natomiast no, myślę, że ten zaczyna błyszczeć, jeśli byśmy mieli jakiegoś kaseciaka, czy powiedzmy CD-ka lub też data, więc powiedzmy to jest taka baza do naszego systemu. Tego odpuszczamy sobie, bo to nie jest taki vintage. Tutaj pan napisał Luxman, żeby trochę klikalności było, bo to AIWA jest i to taka AIWA. No chciałem powiedzieć, a nie, jednak chyba od zestawu takiego wieżowego, nie jest to paździerz, jak to woli. Ale tu widzisz, wyjścia już są dość dedykowane na CD i tuner, więc tu już jest lekko problematyczne sprawa, chociaż tutaj mamy wideo, czyli mamy tape'a. No, mamy 2 tape'y, można by było podłączyć coś innego, ale tuner i CD, no to już jest kombinacja norweska w tym wypadku. O, taka taśma jak tutaj jest, nie? Tak. No to a do czego to szło, nie wiadomo. Taki wieżowy zestaw. Tak, więc to sobie odpuścimy, no Pionier był. Tutaj Fenton TA60. Wzmacniacz rapowy za 279 zł. Teoretycznie tylko brać, nie? To bo to jest 260 zł, no. Tylko, lampa. Tak, lampa, no niesamowita cena, katalogowa 704, w egzemplarzu była jedna lampa, no tak, no bo to jest single-ended. To mnie tutaj bardzo zaskoczyło w tym momencie, czyli 2 razy 25 W w klasie AB. Ja tam nie wiem, jeszcze napiszę, ile to pobiera prądu z sieci, to już w ogóle mnie zaskoczy. Bo lampa jak bierze tak 25 W, daje 25 W z sieci,
O, może powiem inaczej, Darku. Ja mam swoją lampę 36 W push-pulla, tak? Pobór z sieci przy 36 W mam oscylacji 460 W non-stop. Czy słuchasz cicho, czy głośno, 460 W to jest minimum, co pobiera taki 36 W wzmacniacz sieci. Bo to jest klasa A. Bo lampa chodzi zawsze na pełnej, bo ma takie parametry, że musi chodzić na pełnej. A drugą część tego wyrazu należy sobie dodać samemu. Więc tutaj mnie ciekawi, ile tutaj niewiele słabszy de facto wzmacniacz, ale 5-krotnie mniejszy. Pobiera o 4 ohmy, no to też jest w ogóle szaleństwo, 4 ohmy tylko. Przy lampie to jest nie takie proste i oczywiste. No i co? No i nic, no i co? No i pupa. Może jest dobry, może jest zły, nie wiem, nie słuchałem Znaczy tego. jest One strasznie są mały. w sprzedaży, Znaczy, te Chińczyki, one są w sprzedaży. Nie Znaczy- wiem, co o tym myśleć, no. Znaczy wiesz co, tutaj znajomy, nie będę mówił kto, ale po prostu miał kiedyś na serwisie taki już fajny, wyglądający, bo ludzie kupują oczami. Chińczycy o tym doskonale wiedzą. Dosłownie lepiej Tak niż jest. my, podejrzewam, o tym wiedzą. Dostał na serwis właśnie taki wzmacniacz, że któryś 1000 złotych, on sobie pofatygował się, zrobił porządne testy, ma tam odpowiednie urządzenia, żeby te testy przeprowadzić. I właścicielowi powiedział, żeby to sprzedał, bo jedyne co przy tym wzmacniaczu się zgadza, to uwaga. Chińczyka dopadniesz za to, że cię okłamał? No nie. Dla nich to jest nie, kasa. no My no. jesteśmy krajem zamożnym, aczkolwiek trzeciego świata, podobnie jak inne kraje europejskie i to obserwuję przynajmniej tutaj przez internet, podróżując wszerz i wzwyż, że Chińczycy wracają do korzeni, czyli dużo badziewia wysyłają do Europy i myślę, że niestety tutaj, bo wiesz Darku, 706 zł kosztuje wzmacniacz, na którym ktoś jeszcze musi w Polsce zarobić, ktoś musi to do Polski dowieźć, ktoś musi Ale zapłacić rzeczywiście, podatki. zgadza się, Więc w zasadzie zgadza się. tutaj, jeśli chodzi o cenę końcową, w tym wzmacniaczu nawet nie ma, podejrzewam, miedzi za tyle, ile on był wyprodukowany. Ja rozumiem, że Chiny cud technologiczny, że zrobią ci z odchodów krowi po prostu bata, ale no tutaj mi to za bardzo ściema. Może ktoś się zachwycać i tak dalej, ale to pewnie nie słyszał takiej konkretnej lampy, gdzie ten transformator głośnikowy, żeby mieć 35 W, on jest podejrzewam wielkości, no może przesadziłem, ale wielkości tutaj przy całej tej puszki, tak? Zresztą Darek miał okazję mnie widzieć taki wzmacniacz, gdzie był ręcznie nawlekany transformator i to jest zupełnie inna, nawet skuteczność cieplną bym powiedział w tym wypadku. No, ta klasa B, ale tutaj no nie jestem specjalistą od budowy, ale mi coś tutaj śmierdzi, no troszeczkę wali, że to jest klasa B, więc tutaj wcale mnie nie dziwi, jak to są zwykłe tranzystory. A no nie wiem, 2 lampki się świecą dla ozdoby, 2 lampki są w preampie i dziękuję, do widzenia, więc ja bym tutaj bardzo ostrożnie podchodził do tego, czy to jest do końca wzmacniacz lampowy, że zachwyca brzmieniem, jak to tutaj chyba było na końcu, tak? Ach, no tak. Na pewno z innego poziomu. Przepraszam, powiedziałem to ja, jeśli ktoś to sprzedaje i ogląda ten film, to jest moje zdanie, ja po prostu nie do końca ufam chińskim producentom. Nawet bardzo im nie ufam, szczerze mówiąc, ostatnimi czasy. Wzmacniacz Pionier A10K. Też nowszy, to nie jest vintage. Następny już bardziej współczesny wzmacniacz. Tak, to Era 200. To jest bardzo ciekawy wzmacniacz. Swoją drogą bardzo niedoceniany wzmacniacz, bo oprócz tego była 300, ale 300 też była dzielona. To był wzmacniacz, znaczy w sumie preamp i końcówka mocy, natomiast akurat ten miałem okazję Darku posłuchać i to gra kurde zaje dobrze. To mimo wszystko telefunker, nie jest z ostatnich. I co może o tym świadczyć? Mamy regulację mid-range'a, więc mamy już tutaj regulację tą średnich. Dobra, filtry, wszystko jest tuner wejścia i tak dalej. No, wiadomo, wzmacniacz musi być. Fajne wychyły dynamiczne, które jeszcze możemy sobie tutaj zakres ich wyregulować, czyli przy niższym słuchaniu, niższym, ten poziom można obniżyć troszeczkę i one nam chodzą fajnie. Myślę, że ten wzmacniacz, no 400 zł, ani nie ziębi, ani nie parzy. Jest ok, ale to jest taki u mnie do tych 500, no ale jak tak wszystko po 500 byśmy znaleźli, to robi nam się zestaw, de facto kolumny, CD na przykład, czy gramofon, robi nam się jednak tych 500 plus, czyli tam 2,5 tysiąca złotych skonstruowanie takiego zestawu w całości.
Więc tutaj, Dokładnie tak. więc to niby taki low-end jest, ale to nie jest low-end, bo jak patrzę na całość, jeśli chcemy wykończyć ten budżet miesiąc do miesiąca, kupując sobie jeden miesiąc wzmacniacz, później kolumny, no to byśmy miał wszystko 2000 zł. Też daje do myślenia. Yamaha z płetwami jeszcze, A560 w ładnym stanie, chyba ten sam sprzedający, bo podobno ujęcia. No okej, ładnie wyczyszczony, zadbany, żadnych rys. Yamaha to też są takie specyficzne rzeczy. Ja może się nie będę wypowiadał na ten temat, jak to brzmi, bo Yamaha to był de facto mój pierwszy amplituner, który udało mi się spalić, bo był na STK, w sumie jedyny. Natomiast czy to jest na STK? No właśnie nie wiem. Jak to gra? Jak Yamaha. Też ostatnio słyszałem, że ktoś wziął do testów nową Yamaha, nowego Nada chyba. I ktoś mi poradził, żeby włączył sobie ten wzmacniacz na cały dzień, żeby grał cały dzień. Jeśli masz ochotę po całym dniu słuchać go dalej, to go zostaw, tak? No niestety Yamaha normalnie wytrzymała właśnie z Nadem. No i ja się z tym zgodzę, ponieważ gdzieś również mam wzmacniacz oczywiście działający Yamaha, jak większość moich sprzętów działający. Inaczej skromnie to powiedziałeś, no. Ale bo wiesz, jak ja do tego podchodzę. Musi działać. Musi działać. Znaczy, w ogóle taki mały off-topic. Ktoś tam w komentarzach pisał, że taniocha, że złomy pokazujemy i tak dalej. Po części to prawda, ale kupienie złoma to nie jest żadna sztuka. Sztuka jest go naprawić tak, że pieniążki to trzeba mieć na serwis w tym wypadku, a nie na zakup samego sprzętu, bo często serwis potrafi nawet kilkukrotnie przekroczyć cenę zakup tego przysłowie. Oczywiście, więc myślę, sam zakup to nie jest jakaś tam podnietka dla Mietka, tylko naprawienie tego. Swoją drogą, Darku, ten złom kiedyś był nowy i podejrzewam, że wtedy to nikogo z nas nie było stać, żeby iść do salonu sobie, nie wiem, takiego Nada tutaj C315 BEE zakupić. Tutaj pan pisze, że jest proces chyba sprawny, 450 zł górny zakres. I tu mimo wszystko ja osobiście na przykład nawet z ciekawości bym tego Nada wypróbował niż tą Yamaha. Ale okej, bo to pierwsza strona. Ale właśnie, wracając do Yamahy, tak jak mówisz, ja mam to samo odczucie. Mam Yamahę, gram czasami, ostatnio nawet dość wiele godzin, kilkanaście godzin spędziłem tam coś robiąc, tak, dojechałem małpę i powiem ci, że faktycznie jest, przynajmniej w mojej ocenie, taki gra metalicznie, gra sucho, gra bez polotu, bez duszy, można powiedzieć. Coś jest z nią nie tak. Taki ma styl dość dziwny dla mnie, przynajmniej dla mnie osobiście. No. Tak, ale to z drugiej strony ktoś powie, że on lubi to brzmienie i... Ale nie, no to jak najbardziej, no to właśnie jak najbardziej, pełna zgoda, tak? Jednemu się podoba tak, drugiemu się podoba tak, tutaj nie ma co. Ja mam sporo tych wzmacniaczy czy amplitunerów i większość mi się moich zdecydowanie podoba, a niektóre no są tam może lekkim rozczarowaniem, albo tudzież w moje gusta nie trafiły, aczkolwiek mam nadal, no. Nic nie sprzedaję, tak? Nawet nic nie sprzedaję. tu się trafił, Sansui, A5. Ale nie, to wzmacniacz, co ja gadam. A o tym Sansui coś powiem. Chwilę, to jest ciekawe. Akurat posiadam piątkę, tylko czarną. Więc i miałem A7. Proszę, następny RA200 wysypało tego. Tutaj jest droższe o 100. Mówię, to jest taki wzmacniacz, który nie kuje swoją nowoczesnością. I on, broń może nie jest nowoczesny, natomiast jeszcze jest takim konkretnym z lat 80. sprzętem. I moim zdaniem to jest coś, co zachwyci niejedną osobę, właśnie takie niemieckie brzmienie, konkretne, fajne brzmienie. Technics, no nasz wybór, więc chyba Technics odpuścimy, ale tu mamy Mitsubishi. Następne, wiesz co, przejdziemy sobie po kolei, zobaczymy sobie te wzmacniacze, żeby tutaj już nie klikać w tą i z powrotem, bo to jest bez sensu. Pamiętajcie, to są nasze wybory, więc tutaj jeśli chcecie coś innego zobaczyć, to dajcie znać, bo po to są komentarze. Dobra, tutaj wszystko takie... O, Akai AM35, tam było chyba do 95 model, więc to jest taki podstawowy, bym powiedział. No tu już Akai chyba wiedziało, że umiera. Bo nie zdywersyfikowali produkcji swojej niestety. Później zaczęli coś tam robić. Rotel. No ten Rotel jest nawet ciekawy. PA2801. Tutaj tak jak... Dobra, to za chwilkę.
Będę trzymał was w niepewności, to będzie za chwilę. Takie budowanie napięcia, szczerze mówiąc, chociaż napięcie przy komputerze to może się różnie skończyć. Znowu ta sama Yamaha, więc tutaj już jakaś reklama była. Tutaj na tej reklamie po lewej to chyba trochę go odmłodzili, mi się wydaje, Franceskiego, ale dobra. Jeśli to jest Piotr Franceski, być może to jest Piotr Franceski, tylko ktoś inny. Tak też może być. Watson. Nie mam pojęcia, co to jest za marka. Znaczy nie mam pojęcia, co mi kołacze, ale nie chcę zaryzykować, bo może iść tam, gdzie ktoś mnie szybciutko sparteruje. Te 7 stron tylko zrobimy wzmacniacze, być może zobaczymy, jak to będzie czasowo, Darku, też tak powiem na wstępie, czyli wzmacniacze, do tego jakieś kolumny dobierzemy, myślę, bo to bardzo zawsze lubię. I zrobimy później drugą część, czyli do tego w tym zakresie 500 zł zrobimy, być może nawet jutrzejszego dnia nagramy, kiedy to wrzucimy, zobaczymy. Po prostu część z gramofonami, jakimiś CD i tunerami, jak ktoś lubi, lub amp-tunerami. To też myślę, że jak obejrzycie ten odcinek, będziecie zupełnie inaczej znaczy wpłynięcie na naszą decyzję światopoglądową. Kawka jeszcze nie weszła niestety. Udarka to chyba pije mleko, bo Darek zostałeś? Nie, no patrzę się, co robisz, no po prostu. No na razie migam mów stop, kiedy masz nam Czekam. losująco ma się zatrzymać, tak? A to na tej zasadzie, to taka... Nie, bo taka tutaj gra. widzisz, ten jest jeszcze tańszy za 300. Tak, za 300, tak. Wysypało tych telefonów, a żal, tutaj to akurat już mówię w tym momencie, zwróćcie na nie uwagę, jeśli macie blisko, przyjedźcie się, posłuchajcie, bo nie pożałujecie moim zdaniem zakupu tego wzmacniacza. Musiałem chwilę przetrawić, na co patrzę. O, i nawet Sansui AM7, Tak jest. to jest bardzo ciekawe dla mnie. Tutaj to Taki Sona... MIDI, od zestawu MIDI wyglądał mi, nie? Taki No, nieduży był czym ten dalej Samsung. las, tym ciekawiej, powiem ci, tutaj się robi. Nawet te Philipsy Co mnie to ciekawią. Philips, tak. Mhm. Też parę razy się nad tym zastanawiałem, nad Philipsikiem. 5. strona. No oczywiście taki Philips ma trochę więcej sensu, jak już masz na przykład jakąś kasetę Philipsa, albo tuner, albo gramofon, robisz właśnie taki secik. To akurat zrobimy tutaj Fischera, ukośnik Grundika, wyjątek. Ładne zdjęcie, jest na co popatrzę. To jest okej. Dobra. No vintage to nie było raczej. Tu jest właśnie pionierek 760, więc nie taki niski model, ale to już nie brzmi tak dobrze jak te wcześniejsze. Wiem, bo słuchałem ten wzmacniacz akurat HA700. Proszę, telefonkę z Ten jest kartonem. tak, ale ten jest jeszcze nowszy od tamtego, od tej 200. Tego tutaj nie będę spoglądał, bo po prostu tutaj już trochę się boję. Jest chyba BAS albo RFT 3000 HiFi, więc zobaczymy. RFT też ma swoje dobre jakieś koniki w stadzie. No, przyspieszyliśmy troszkę to oglądanie. PM350, czyli Philips. Zobaczymy, bo to są lata 80, to są Gold Edition, szampański, jak to woli, ale tych maranców tu powinno być więcej. Technics SUZ15. Przepraszam miłośniku Technics, ale Technicsy po prostu wszystkie, które miałem, to były mdłe, grające bardzo źle, mające bardzo złą regulację wzmacniaczy, gdzie jedyne co się zgadzało to moc. A ja mocy nie słucham, chociaż uważam, że moc powinna być we mnie i tak dalej. Tutaj Uniwersum HiFi System 6000, to zobaczymy, już wiem kto sprzedaje. Tutaj jest znowu Technics 500 zł. To takie ceny powiedzmy jeszcze takie osiągalne tych wzmacniaczy są. Tylko pytanie, jak bardzo szukamy wzmacniacza i do czego? Czy zaczynamy swoją przygodę z vintage'em, czy też nie? Bo my tutaj już spoglądamy jako starzy wyjadacze, Darku, prawda? No wiesz, ja zacząłem wyjadać jakoś w drugiej połowie lat 80., więc to już No to trochę też czasu minęło, trochę czasu się obsłuchało. Jednak 50 na karku, więc to jest ja znaczy się już... spadek wiesz komu Nie. napisać, nie?
Wiesz co, no to jest, a nie, ale komu? No głosiki masz. Nie zamierzam jeszcze przejść na drugą stronę, broń Boże. Ja dopiero sobie, ja ostatnio dopiero nabyłem pierwsze okulary w życiu, więc to jeszcze wszystko przede mną. Nieźle. Później dopiero aparat słuchowy, później następne okulary mocniejsze, więc A na jeszcze końcu mam zamiar. zęby. Tak, na końcu zęby. Zęby dziękuję, mam jeszcze swoje. Dobra, tutaj CT, nie wiem dlaczego tuner nam się trafił, no ale tak powiedzmy, przeleciliśmy bardzo dużo techniksów, naprawdę techniksów. Tutaj to też biedactwo się trochę buja. To już pamiętam sprzed pół roku, To że jakiś grubnik to był? Uniwersum to było. Tu A. jest, ja się zagapiłem, był taki Philips, to też powiem jako ciekawostkę, a propos tego sprzętu konkretnego. Toż kliknę tutaj sobie na to. Była wersja, gdzie gramofon miał wskaźniki wychyłowe. Nie wiem jakim cudem, ale Philips zrobił gramofon, podkreślam gramofon, z V-meterami. Jeden raz widziałem takie coś na Allegro z podobnych lat jak to i miał cholera V-metery. Nigdy później już nie spotkałem tego modelu i nie pamiętam jaki to model, ale wiem, że to był Philips, to jest no lata, ciężko określić nawet jaka lata, ale myślę, że 70. ukośnik, początek 80. taki plastikowy Philips. Ale tu mamy diody, tutaj przy tych No, potencjometrach na to by słuchowych. wyglądało, Chyba tak, więc tak. teoretycznie wzmacnia, no tutaj mamy załatwione 2 w 1, bo gramofon nam odpada. Może nie wygląda zbyt ekstrawagancko, no właśnie, to z takim czymś byś zrobił kupując to. No okej, zakładając, że masz płyty, nie zaczynasz zbierać płyt, tylko masz płytę jakąś kolekcję, którą chcesz sobie posłuchać, to jest też ciekawa opcja, jeśli oczywiście jest sprawny, tak jak tutaj zakładamy, że jest, bo kupujesz kolumny i już słuchasz muzyki, bo tak jak nieraz mówiłem, słuchanie muzyki, chodzi o słuchanie muzyki. Myślę, że ten film nie będzie jakąś tragedią na kółkach, więc w pełni sprawdzę. A proszę bardzo, 300 zł i mamy gotowe urządzonko, ale my tup jedziemy do końca, znowu techniksy. Aż mi głupio, że tych techniksów nie pokazujemy, ale no mniej więcej co techniks, to mniej więcej to samo. To jest tak jak ze wszystkim, no. Po prostu nie wymyślano koła od nowa. Jeśli Technics coś zrobił, to później to po prostu powtarzał. Ta Yamaha tutaj też balans jest loudness płytny, a 520, no. 80 schyłek lat 80, początek 90. Siemens LV200, wyjątkowo dziwny, ale to fajnie wygląda z wieżą. Więc wybierzemy sobie tylko te smaczki, przynajmniej ja wybiorę, bo Darek nawet nie mówi stop. Proton coś kojarzę, tą markę Proton. Chyba kaseciaka widzieliśmy jakiś czas temu Protona. Wiesz co, nie wiem czy się nie mylę, ale chyba w Malezji swego czasu była marka Proton, która robiła samochody. Mi się z tym kojarzy. O, też ciekawie. Być może jeśli to by było w Malezji wyprodukowane, to już w ogóle jesteśmy na tropie. Tu jest chyba Amplituner. Chociaż zerkniemy, dobra? I to była strona wzmacniaczy. 200 do 500 zł. Kto da więcej lub mniej. Tutaj oczywiście trzeba odliczyć to, że część tej ceny dostaje nasz kochany portal aukcyjny. No ale faktem po ostatniej przygodzie Darka to czasami lepiej coś na Allegro kupić niż na Oliksie, prawda Darku? Dokładnie, jakoś po prostu straciłem, To Oliksa. jakby to powiedzieć, straciłem miętę do OLX-a. No dobra, tutaj mieliśmy tego za 400 zł, tu mieliśmy tą Yamahę za 450 zł, to Yamaszkę sobie odpuścimy. Nada z ciekawości, bo nada jeszcze nie miałem, ty miałeś okazję słuchać. A tutaj mamy Harman Kardona. Ten Harman Kardon po prostu tą stylizacją już tutaj urzekł. Bo niby takie proste, ale no wszystko jest na miejscu, tak? Głośniczki, bass, treble, balance, label, monitor, function, volume i loudness. Minimalizm, ale w takim bardzo przyjemnym, że tak powiem, sosie. Wiesz o co chodzi? Bardzo ładnie wygląda, tak? Tak. Do tego Bogato, jeszcze, a skromnie. tak, jeszcze korektor to jest bardzo symetrycznie, tak dla mnie to wszystko ułożone. Nie, że jedna gałka jest mniejsza, większa, po prostu wszystko zrobili bardzo prawilnie, tak spokojnie, stoicko. A zobaczmy ile to maleństwo. 165 W, więc też liczymy około 50 W na kanał. Może ciut więcej, może ciut mniej, zależy od tej elektroniki, jak bardzo wydajna jest. Tutaj może napisano 440 mm szerokości mamy i moc 2 razy No tutaj 90 jest W. napisane 2 razy 90, tak. Ja się pytam z czego? Skoro pobiera maksymalnie z sieci 165 W,
Cud. Normalnie cud. 180 oddaje, pobiera 165. Cud gospodarki centralnie planowej. Dobra, olaliśmy. JVC, tutaj przepraszam, 279 kup teraz jest. Mamy V-metery, więc w tej cenie to jest mimo wszystko nie tak często spotykane. I powiem ci, że to już dobrze wygląda, to JVC. Tak, Ma coś tak, w sobie myślę, że takiego. tak. Ten kolor taki brązowy tutaj nie boli. Są te wstawki czerwone, te V-metery, tutaj mam... No widać, że tu jest trochę więcej włożyli pieniążków, bo musieli zakupić dodatkowo właśnie V-metery, dodatkowo jakieś tam rzeczy, żeby to wyglądało... No, nie jest tragedia. To tak prozaicznie, bo to wszystkich kręci, ile to ma mocy, jak konie w samochodzie. 170 W z sieci pobiera, gdzie wyprodukowano, niestety chyba się nie do... Made in Japan jest w Japonii. Gdzie? Jest, No pod dobra, na kursorem, dole, dobra. O, tutaj właśnie, tak. Spojrzałem. Mocy to ma 2 razy 80. Jeszcze raz, ile pobiera z sieci? 170. Dobra, tu jeszcze może być 160 daje, 170 pobiera. Elektronika po prostu kosmiczna na utrzymanie tego wszystkiego, tego V-montera i całej reszty. Tylko 10 W ucieka. Sansui A5. To jest właśnie taki wzmacniacz, na który ja czekałem teraz, bo jest całkiem zajebisty. Słuchałeś tego swojego? Oczywiście nie. Modelu wyższego. A7. Co jest ciekawe. To jest teraz, słuchajcie, uważnie, bo to jest moim zdaniem mistrzostwo świata. A7, no wiadomo, ma tam może przycisk 2 więcej, ale ma taki feature tutaj, że w tym pustym miejscu nad gałką volume jest diodowy wskaźnik głośności, a zamiast tej gałki volume na środku mamy 2 przyciski. Głośniej i ciszej. Cyfrowo, powiesz nie? Wiem, ja się chyba domyślam, do czego zmierzasz, ale Tak. idź, brnij do brzegu. Tak, okej. A7 po prostu Wiem. wywalili gałkę, obcięli ją, włożyli ją do tyłu, dali to na siłowniku i tutaj mamy 2 przyciski, które poruszają tą samą gałką volume, ukrytą w środku, góra-dół. Cała technologia cyfrowa, ukryta w 2 przyciskach. Normalny lot w kosmos za pomocą żyłki. Poza tym A7 oczywiście więcej mocy ma, a poza tym to jest to samo, natomiast to jest taki ostatni chyba Sansui, bo ten front panel jest jednak z aluminiowy. Boczki są plastikowe, ale kto ogląda boki bez przesady. Fajnie chodzą te wskaźniki diodowe tutaj, to naprawdę fajnie zasuwa. No i Sansui, więc mimo takich, no... O, to na przykład nie zachęca, że gramofonu na to nie położymy, tak? Strasznie płytki zasilacz, natomiast ja bym dał mu szansę, bo to jednak Sansui, więc to jest firma, która jakąś tam przez lata swoją legendę wyrobiła. Jest gdzie zrobione. Nie wiem, gdzie jest zrobione, szczerze mówiąc. Power 110 wattsów pobiera. Watów. No i co? Chyba w Japonii by było wyprodukowane. Nie piszę tutaj, żeby to tłukli gdzie indziej, więc czystej krwi Japończyk, Sansui, no to Sansui 350 zł. Moim zdaniem cena całkiem atrakcyjna. Do tych Sansui jeszcze można kupić fajny tuner, fajną kasetę w rozsądnych pieniądzach. I już mamy naprawdę fajnie wyglądający, tutaj gwarantuję, fajnie wyglądający zestaw nie byle jakiej marki, czyli Sansui. Tutaj zostawiam markę w górę. 400 zł Mitsubishi. Dlaczego na to spojrzałem? Bo to chyba by pasowało całkiem fajnie do takiego gramofonu wysuwanego Mitsubishi. Tak jest, tak. Tutaj tak, trochę... Tak, takiego szufladowego. Tak, jest minimalistycznie aż do bólu, natomiast szuflady to chyba tutaj mamy jeszcze. Mam nadzieję, że pan otworzył. Tak, pan otworzył. Minimalizm, bardzo mi się podoba. Kontur możemy sobie przy volume, jeśli za cicho słuchamy, jednym przyciskiem sobie podbijamy. Wszystko ukryte. Widać, że tutaj był wyższy model chyba, bo tutaj miejsca na gałki jeszcze zostało nam troszeczkę. Subsonic filter. No ale powiedzmy, moim zdaniem fajne, bo lata 80. Fajne, bo rzadko spotykane. Jednak Mitsubishi to nie było... No, to było coś tak powiedzmy a la Sansui też, no. W latach 90. do raczej Mitsubishi to na kserokopiarce się opierałeś niż słuchałeś. DAU 31. Dobra, to chyba już jest Japończyk. Akai. Takie Akai, które by do GX-a pewnie już pasowało tego 75, 95 i tak dalej.
Zgadza się. To już jest końcówka. To już Akai robiło, no starało się coś robić, tak? Myślę, bo... Wiesz co, ale ja ci powiem, jesteśmy przy Akai. Ja mam jakiegoś Akai, tylko niestety mam go zastawionego. Nie widzę go z tej pozycji, gdzie jestem. Natomiast może model wyższy, tak? Jedno oczko wyżej. Według mnie Akai gra bardzo ładnie. Ale nie mówię, że gra bardzo ładnie, widzisz, tylko oni mnie się podoba Akai, tak? oni W przeciwieństwie do Yamahy, tutaj jeśli bym zestawił właśnie takie Japończyki, tak? Takie typowe, budżetowe Japończyki, jak jest tym Akai, czy tam ta Yamaha, też teraz nie pomnę nazwy modelu, bo mi się te cyferki głowy nie trzymają. Natomiast Akai przebija Yamahę w mojej ocenie. No i tutaj właśnie, czyli Yamaha Technics to u nas jest takie coś, co my prywatnie, oczywiście mówię prywatnie, nie każdy, wyróbcie sobie swoje zdanie najlepiej, tak? Bo powiecie, ale ten Grzegorz pierdoli, że Yamaha czy tam nie gra dobrze. No ale tutaj po prostu często ja się spotykam z opiniami takimi, które wam przedstawiam, które powinny wam dać do myślenia, że być może jest coś nawet lepszego niż Yamaha lub też Technics, bo Technics, o legendach Technicsa było, co był w Peweksie? No był Technics. Technics, no dlatego, I co jeszcze? Dlatego to są I ciągłe Technics. reminiscencje. No to Technics był i Technics. Ja będąc, nie wiem, Rotel tam był? 80-letnim chłopakiem znałem tylko powiedzmy jakąś tam Unitrę i następnym sprzętem, o którym usłyszałem, zresztą od mojego w tamtym czasie przyjaciela, to była właśnie firma Technics. No tak, no to mówię, to jest właśnie nasza naleciałość, że to był taki powiew zachodu, kiedy tego zachodu jeszcze nie mieliśmy pod ręką. A tutaj Rotel, tutaj no bardzo fajnie, że ma korektor budowany, taki już fajnie można się pobawić, dostosowując po prostu kolumny do pomieszczenia. Wszystko jest na miejscu prawidłnie. Phono, selection, o proszę, masz tutaj i widzisz, ten jest jak najbardziej zaawansowany. To masz czułość wkładki jeszcze, tak? Do regulacji. 3-zakresową i Phono 2 wbijasz. Stereo model, subsonic, equalizer on-off, tape monitor, no powiem ci, może trochę, jakby to powiedzieć, więcej z piwnicy, ale tutaj bym, powiedzmy, Rotela chętnie przytulił jako dla siebie, o. I tutaj już bierze 350 W z sieci, takie malutkie Servo DC Integrated Amplifier RA1000. Bardzo ciekawy, upieprzony jak cholera jasna, ale powiem ci, jeśli oczywiście nie już na CK, no, jestem zainteresowany. 500 zł. No, nadal jestem. Unikat. I to może być taka ciekawostka w kategorii złomy, tak? Bo jeśli ja proponuję temu, kto robił ten katalog, mówił, że my pokazujemy złomy, na pewno już kupił wzmacniacz Unitry. No, za 20 000. Nie mieć Unitry to jest nie bycie audiofilem. Oczywiście, że tak. No, każdy powinien mieć w lewej kieszeni 20 000 za to na wzmacniacz, bo nie mówię o kolumnach tam i gramofonie. Ale na On kosztuje 20 ten wzmacniacz, czy 15? Nie, dobra, ktoś mi poprawia cały czas te 15. Dobra, 15, niech będzie 15 15, nawet. No. Nie, no fajna sprawa, że Unitra robi te wzmacniacze. Nie, no super, tak, natomiast... ale jestem ciekaw, jak to będzie za 10 lat. Ile on będzie kosztował? Wiesz co? Zależy od tego, czy firma się utrzyma. Jak firma się nie utrzyma, to może kosztować za 10 lat i 20 000. Jeśli się firma utrzyma, to może kosztować i 10 000. No właśnie, więc to też za 10-20 lat będzie być może w tej kategorii, w której tutaj pan określił. Co pokazujemy tutaj? PA2801. Moim zdaniem bardzo prawidłny polski wzmacniacz. Dla miłośników wychyłów to nie są wychyły takie, że tak powiem, pokazujące moc. Więc można posłuchać, na pewno cieszą oko. Tutaj stan by mógł być troszeczkę lepszy, bo tutaj widzę misiu nie ma oka, a przynajmniej logotypu, natomiast reszta no jest taka ujdzie w oku, tak? Ja wiem, że tutaj, wiem, jak dobrze pamiętam, ten PA2801 ma 4 wyjścia, bo to jest kwadrofoniczne chyba. Albo przynajmniej ja miałem oko. A nie, jest kwadrofoniczne, widzisz? Masz tutaj, nie wiem dlaczego to jest skala 1, 2, 3, 4, 5, ale masz tutaj znaczek kwadrofonii, więc można podpiąć do niego 4 kolumny 4-ohmowe i jazda. Zaskoczyłem cię?
Bardzo, bardzo po prostu. No, Nie no, ja zaskoczy. nie będę kłamał. No, sprzętu który nigdy mnie nie fascynował i tak pozostało. Co ja tutaj będę akurat ostrożny, bo ja akurat Kleopatrę bardzo lubię i Kleopatrę bardzo lubię i ewentualnie Kleopatrę bardzo lubię, tudzież raport też pewnie jakoś tam daje radę, bo to jest właśnie kwestia tego, że te sprzęty czasem o, tutaj Dominik, którego bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście, jakiś czas temu mi powiedział, że ma 3 odbiorniki Radmora. 3 sztuki. 5102 TE. Cyklopy. Z tym, że jeden z tych wzmacniaczy był używany do momentu zakupienia go przez Dominika, a pozostałe 2 takie piwnicze stany, czy tam garażowe, czy tam jakieś schomikowane. I który z nich gra najlepiej? Powiedzmy wszystkie niegrzebane, jako tako niegrzebane, wiadomo. No. Serwisu. Najlepiej gra ten, który chodził non stop przez ileś tam 10 lat. No bo to tak jest, to jest, powiem ci, tobie mówię czasami tutaj na tych, nie wiem jak to nazwać, kontentach, co nagrywamy, że to takie może śmieszne, trochę głupkowate, tak, czy z jakąś taką ironią, czy z podtekstem, ale sprzęt, inaczej, organ nieużywany zanika. Ja ci powiem jedną taką rzecz, miałem wujka, mojej mamy brata, kupił tam w 80 czy w 81, wiesz, jeszcze talony takie, roku, więc powiedzmy tam 40 ponad lat temu, kupił dużego Fiata. Był zakochany w tym dużym Fiacie, wywalił na niego pieniądze, tak? Bo nie dość, że miałeś talon, to jeszcze było losowanie tych samochodów. Znaczy się w tamtych czasach może posiadanie pieniędzy nie było takim dopustem bożym, jak to, żeby coś porządnego za nie kupić. Więc kupił tego dużego Fiata, kupił sobie garaż w spółdzielni mieszkaniowej, trzymał tego dużego Fiata w tym garażu. Ten samochód po 20 kilku latach miał przejechane, żeby ci nie skłamać, może 16 000 kilometrów. Ja w ostatni weekend zrobiłem 1000 kilometrów. Mam auto nowe grzechu 3 miesiące, ja dzisiaj spojrzałem, ja nim walnąłem w ciągu 3 miesięcy 7000 kilometrów. Słuchaj, on w ciągu 20 lat zrobił tym dużym Fiatem chyba 16-17 tysięcy kilometrów. Ja pamiętam, to już było wiele lat temu, oglądałem tego dużego Fiata, on był zajechany. Stojąc w garażu i będąc tylko odpalanym, i on wsiadał na to siedzenie kierowcy, odpalał go, ten samochód chodził pół godziny, 40 minut, wyłączał go, więc wszystkie przewody, cała hydraulika była sparciała, siedzenia były tak wysiedziane, jakby ten samochód 20 lat na taksówce przejeździł, a nie stał w garażu. Był po prostu dojechany. Jedyne, na co się nadawał wtedy ten duży Fiat, to po prostu remont, tak? Albo na części, albo do remontu. Więc o to chodzi, że sprzęt, cokolwiek to jest, szczególnie rzeczy mechaniczne czy elektryczno-mechaniczne, tak jak magnetofony, kasetowe magnetofony, szpulowe, inne daty, samochody, no nie wiem, rower, aparat fotograficzny jeszcze na film 35 mm, czy inna średnioformatówka, to trzeba używać. Nieważne, czy robisz, czy nie robisz, czy chcesz posłuchać. Ja również puszczam sobie magnetofon, idę, wiesz, piętra 2 wyżej albo wychodzę na dwór, ale niech on se pogra, tak? Nie chodzi po prostu. Tak, przyjdę, zmienię kasetę, jeszcze włączę przewijanie i niech gra dalej. Ja nawet tego nie słucham, bo nie zawsze mam czas słuchać, bo w tym czasie mam coś do zrobienia. Ale niech to pochodzi, bo jeżeli sprzęty mechaniczne, czy tak mechaniczno-elektryczne nie chodzą, one się po prostu psują od samego stania. No okej. Zgadza się. No Więc i tyle. Ja mam używać. takie doświadczenia życiowe. Ale tak, zgadzam się z tobą. używać, no. Zgadzam się z tobą absolutnie. Tutaj mamy następnego Harmana Kardona. Troszeczkę przejdziemy te wzmacniacze, bo już nie mogę się doczekać kolu w tym zakresie cenowym. Harman Kardon, no chyba późniejsza iteracja albo wcześniejsza tego co wcześniej. Z tym, że ten wcześniejszy mi się troszeczkę nawet bardziej podobał, szczerze mówiąc. O, tutaj mamy co? Model Harman Kardon Nowy Jork Made in Japan. Okej. Czyli jak Japończycy tutaj Harmana już ciągnęli, czy tam ciągnęli w ogóle Harman Kardona. No tamten poprzedni mi się bardziej podobał. Miał podobne gałki, tutaj ceną, bo ten nie wygląda źle, 449 zł. O, ale tu mamy co? Onkyo 22, myślę, że jeszcze było A11, ale tam już nie wiem, co by można było okroić. Loudness, wybór źródeł, monitor, filtrów nie mamy, no bo po co? Są graphic indication. Czyli masz grafikę i indication, tak? To powinien grafik, przecinek indication. Balans mamy w gałce volume. Proste, generyczne Onkyo, tutaj nie wiem. Ten w przeciwieństwie do niektórych tych wcześniejszych, patrząc na cenę tego, 370 zł, no tego bym do garażu sobie wziął. Mówię brutalnie, ale to jest moje zdanie, tak?
Nie wiem, tutaj już widać po prostu, że oszczędzono. Stan jest fajny, więc być może ktoś jeszcze do zestawu sobie coś takiego weźmie, bo to jest cały czas właśnie kwestia tego, jak sobie wyobrażamy, czy jak chcemy stworzyć zestaw. Tak jak to Sansui. No to jest taki faktycznie, nawet w czasach swojej świetności to był taki bardzo budżetowy Generyczny. wzmacniacz. Tak, no, 370 bardzo budżetowy. zł. Ale... Tutaj mamy Philipsa, tutaj właśnie, takiego Philipsa, czy tam podobnego, muszę, że tak powiem, nabyć do swojego kaseciaka. To są lata 80. połowa. To już mamy compact disc, już napisany compact disc jeszcze, więc to są 84, 85 może rok, coś takiego. I myślę, że to jest taki wzmacniacz, że jeśli ktoś, o dziwo powiem, nie przy dużej uwagi na wygląd, to tutaj Philips akurat ten zestaw wieżowy może fajnie wyglądać. Jeszcze znajdziemy do tego fajną wiesz kasetę. co, akurat on mnie się podoba, natomiast dokupienie do niego z epoki CD-ka to już będzie może Droga być już zabawa. wydatek. No tak, to już tutaj będzie to wydatek, tak. Z dużym nawiasem. No. Może kilkukrotnie przebić wartość. Sansui AM7 399 zł MIDI, czyli mamy zestaw taki 360 mm około, bo to jest rozmiar MIDI. No i mamy proces Sansui. No tutaj z tym będzie problem, żeby resztę klocków do tego zdobyć. Ja jestem ciekaw, w sumie musimy zajrzeć do katalogu Sansui w takim razie. To już takie wyzwanie na następny odcinek, żeby zajrzeć do katalogu Sansui, jak ten zestaw MIDI wygląda, bo no powiem ci, aż jestem ciekaw. Z tyłu widać jak małe to jest rzeczywiście. 8 do 16 są, więc nie podepniemy czwóreczek, już coś tam przekombinowano troszeczkę. 147 W, więc na poziomie tych takich większych urządzeń. Kurczę, powiem ci tak jak właśnie te małe urządzenia, ja uwielbiam ogólnie małe rzeczy, bo one potrafią zaskoczyć. Myślę, że Sansui mogłoby zaskoczyć. Tutaj w tym wypadku problemem byłoby zdobycie całej reszty do tego, myślę. No tak, to jak żeśmy też nieraz mówili, znowu użyję tego zwrotu, najlepsze są małe kolumny, bo małe kolumny potrafią zaskoczyć, jest wtedy bardzo fajnie. Tak jest. A stąd takie kolumny. Natomiast tak, Vega, czyli Sony, tak? Sony troszeczkę wykastrowane, jak to Vega miała w zwyczaju, czy tam starszy model, coś tam wyrzucili, coś tam zrobili troszeczkę gorzej, na przykład zamiast softtoucha zrobili mechanikę w kaseciaku, jedną funkcję wycięli, gałki zrobili plastikowe, a nie aluminiowe i już można było pchać pod marką Vega. Natomiast no, tutaj też nieźle. To jest cena tutaj strzeli cuda. 250 zł, tylko się boję, że to jest na STK. I tu by trzeba było to sprawdzić, bo tak mi tutaj przy tych radiatorach te puszeczki tak wyglądają na STK, więc tutaj bym się obawiał, czy jak to w końcu pierdzielnie, czy nie będzie problem. Dość sporawy. Znaczy problem, nie problem, bo STK zawsze można odbudować, jak to się mówi, dyskretnie, natomiast jest to już robota upierdliwa i na pewno niezbyt tania. No tak, no właśnie przy tej cenie nie wiem, czy jest sens, nie? No dokładnie, bo ktoś, to tak jak u taksówkarza, otwierasz drzwi, już płacisz, tutaj też elektronika zanosisz, już płacisz, tak? Ale dobra, Tak. to sobie olejemy troszeczkę, 250 zł, niby taki low-end, ale no, widzieliśmy już lepsze wzmacniacze. Tutaj mamy Philipsa, też końcówka lat 70. tutaj o dziwo powiem, jeśli chodzi o design i to jest, kurczę, to jest tak minimalistyczne, że aż boli. Mamy source tape, mono loudness i wszystko. No ale... To jest chyba takie osobliwe, wklęsłe gałki, mi się wydaje, taka sfera w tej gałce. Tak. Natomiast tamtego jest śliczny. Tu jest mucha nie siada. To jest też rzadkość, żeby kupić tak stary wzmacniacz. No tutaj może jakiś brud, masz paproch, cokolwiek, ale reszta, no tutaj może jeszcze od palca wytarte, ale to zakładam, że to jest wytarcie, które można by czyścić od paluchów, albo nie było doczyszczone, takie drobiazgi, ale w pięknym stanie Philips i 250 zł, 2 razy 45 W, więc też taka moc zadowalająca, aczkolwiek jest to tylko 3 dB ciszej niż 2 razy 90 W, żeby było śmieszniej. Więc te 90 W też można sobie wsadzić. Grundig, 3 klocki. Tak jest. Przyznam się szczerze, że taki Grundig, on jest, ten model konkretny, jest chyba na jednym STK albo na 2 STK. I właśnie nie wiem, czy to czego nie powiem złego, ale powiem to z premedytacją. Bo już nie pamiętam, był jeszcze 8300 model. MK2 od MK1 różni się tym, że MK1 miał podświetlanie różnokolorowe. Te tutaj wyświetlacze były różnokolorowe. Natomiast MK2 miał już wszystko w bursztynowym poświetleniu. Tutaj mamy fajne VU-metery. Ogólnie ten wzmacniacz gra, natomiast szczerze,
u mnie to leży w garażu. On jest sprawny. Leży u mnie w garażu. To jest taki trochę Fine Arts, ale niższy model i w zasadzie z tego zestawu wieżowego, mimo że tutaj mamy 450 zł. Wzmacniacz jest ok, tuner jest ok. Kasety z tej serii nie widziałem jakiejś takiej, żeby robiła efekt wow, bo masz co masz? Dolby. Ok, i to wszystko co masz. Automatyczny wybór kasety. Więc kasety w ogóle z tej serii 8000 jakoś tam nie urzekają niczym. Ale najdroższy z tego wszystkiego jest CD, żeby było śmieszne, którego tu nie ma, czyli 8200 CD. No, ale tak, ale ten tuner jest bardzo podobny właśnie do CD-ka. Tak, my się kiedyś rypnęliśmy bodajże, że to jest drogie, ale to jest tuner. Tak. Więc tak, jest niemalże identyczny, no ale to CD. Najdroższy z tego jest CD, a tuner może być co najmniej poprawny, więc tutaj jakby to może troszeczkę taniej, no powiedzmy 200 zł za jedno, 200 za drugie i wtedy wybrać sam wzmacniacz z tego zestawu, no to by może miało więcej sensu. Natomiast w całości to niekoniecznie, to była tylko ciekawostka pokazane. SA760. Tutaj akurat myślałem, że to będzie podobne brzmienie do Blue Line'a, no choćby tego niższego, czyli 520 czy 620. Natomiast no nie. Miałeś to? Tak. To znaczy to ma mój kolega i akurat nieraz tego słyszałem. On sam jest miłośnikiem Pioniera i on mówi, że coś tutaj jest nie tak z tym wzmacniaczem, jeśli chodzi o brzmienie. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, to są tylko opinie. Jedni wolą blondynki, drudzy brunetki, a tutaj no powiedzmy ktoś, kto lubi brzmienie Pioniera, powiedział, że tutaj coś, kurczę, niby jest wszystko ok, ale no nie. 390 zł, taki specyficzny sprzęt, troszeczkę dla mnie za drogo, dla mnie osobiście. To na targu z stówkę bym kupił, mówiąc szczerze. No wiem, robię komuś przykrość, ale no, swoje zdanie to moje zdanie, tak? RFT 3000, czyli miałem nosa do tego, że to jest RFT. I powiem ci, to jest bardzo ładnie zachowane RFT. I to bym z ciekawości zakupił, bo to jest malutkie RFT. Właśnie a propos firmy RFT, że ci wejdę w słowo, mnie to o tyle ciekawi, że też byłbym skłonny kupić właśnie jakiś wzmacniacz, amplituner, bo designersko tam mieli parę ładnych amplitunerów firma RFT. Jakie radiatory? Mnie się osobiście podobało. No, bo zawsze mówię, kolumny RFT bardzo ładnie grają też w mojej ocenie. Więc... Fajnie grają kolumny RFT, monitorki, tak? To jest niewielkie. Szczególnie korony są zajebiste. Według mnie korony wymiatają i robią świetną robotę. Więc byłbym ciekaw właśnie jak wyglądają swego rodzaju napędy do tych kolumn. Tak. No to myślę, że to by był taki napęd odpowiedni, adekwatny do koronek. 25 W w Sinusie, tutaj w piku pewnie. A nie, 45 W przy 4 ohmach. To akurat do korony byłyby. Okej, 270 zł. Tutaj bardzo, bardzo z ciekawości bym go wziął. Marantz PM350. Tutaj akurat też z własnej ręki powiem, że te Marantce mają coś nie tak ze sobą. One grają bardzo płasko, są takie wyszlaczałe, przynajmniej cała ta seria właśnie. Mimo, że jest tutaj na przykład regulacja tytonów średnich, później modele były z korektorem na BT, etc. Były cudawianki, regulacja elektroniczna. Jakiś korektor budowany de facto właśnie to, co tutaj zajmuje tutaj ten V-meter, to jakoś tak, no wiesz, są takie wzmacniacze, które grają płasko, same w sobie grają płasko, być może to jest jakiś super linear, ale to jest takie, czegoś brakuje po prostu, coś jest nie tak. I to jest właśnie ta seria. To może też Maranców wynikać z tego, że te sprzęty, które tutaj oglądamy, one w katalogach i w sprzedaży jako nowe, to był również taki low-end, wiesz. Znaczy to też był Philips, albo no. japoński Philips jeszcze, co ciekawe. Bo to już nie był Marantz taki jak ja go znam, bo Marantza z końca lat 70. na przykład 2016, czy tam 2018, czy tam 22, 25, cokolwiek z tej starej serii tych amplituderów, no to powiem wam tak, te które ja miałem wcześniej, z racji tego, że nie miałem serwisu, były dla mnie bardzo mroczne, aczkolwiek trafił mi się taki, no, piękny wzmacniacz, który po prostu całe swoje życie spędził w Rozicie, przepraszam, amplituder. Nie ma tej standardowej regulacji tonów średnich, aczkolwiek urzekł mnie swoim brzmieniem, bo to jest kolejny ze wzmacniaczy, przy którym nie muszę ani konturu włączać, ani też regulować tonu. Po prostu podpinam kolumnę, ona gra po swojemu, ale gra bardzo dobrze. Więc tutaj taki mały off-topic, że nie narzekam na wszystkie Marantce. Akurat
tą serię miałem w rękach i coś tu było nie tak. Uniwersum Hi-Fi System 6000, 300 zł kup teraz. No okej. To jest ciekawy zestaw wieżowy ogólnie. 5000 był troszeczkę ładniejszy, ale tutaj jest w miarę okej, tak? Dla miłośników niemieckiego brzmienia, aczkolwiek tu jest troszeczkę takie spłycone to brzmienie. No, troszeczkę brudo, ale poza tym widać, że bez tragedii V-metery działają. Tak, jakby chcieli trochę większe, ale nie mogli. Ty nie miałeś do niego kiedyś magnetofonu? Czy mój to nie tata było miał do całą tej... wieżę A, z nie, bo magnetofonem. pamiętam, że właśnie z magnetofonu, no gdzieś właśnie widziałem. Tak w miarę przyzwoicie to grało. No, są lepsze. Może tak powiem. Przyzwoicie, ale są lepsze. Cena 300 zł. Myślę, że tutaj jak ktoś by to kupił, to też by aż tak bardzo nie narzekał. Monacor. To akurat z premedytacją wziąłem, bo firma Monacor, my przynajmniej, znaczy nie wiem jak ty, no ja tam akurat miałem okazję i oni naprawdę nie robili złych wzmacniacz, o dziwo tak powiem. Wiem, że to się kojarzy ze sprzętem disco, co się błysko. Jeszcze spojrzę na tył, mam nadzieję, że jest stereo, dobre. Żeby się nie okazało, że to jakiś monofoniczny jest albo radiowęzłowy. Natomiast tutaj ja bym zaryzykował, bo to też jest dla mnie ciekawostka, żeby mieć powiedzmy Monacora. Tutaj wiem, że to jest karaoke, ale mamy bass, treble, balans, mikrofony mamy 3, możemy podpiąć z karaoke pełnym ryjkiem, natomiast to mimo wszystko może jako wzmacniacz posłużyć, a cena od tegoż jest cholera duża. I cały wywód szlak trafił 500. No nie wiem, tutaj bym się już, nie wiem, niby do raka bym musiał się naprawdę przejechać, posłuchać. No ale wiesz, jak masz 3 mikrofony, Grzechu, no to zawsze sobie możesz do śpiewania choćby 2 koleżanki zaprosić. No ewentualnie coś takiego, oczywiście, to zawsze jest ku zdrowiu. Ale jeśli nie mamy takiej opcji, to tak by trzeba było posłuchać, bo akurat miałem okazję słuchać Monacora, który był z lat 70. i to był amplituner, czy też wzmacniacz, przepraszam, i to był taki kozacki wzmacniacz, taki typowy Japończyk. Stary. Dobra, ale jak nie ma opcji z 2 koleżankami, to nie ma o czym mówić. No dobra, czyli Monacor odpada. Nie warto, nie. Tak, dobrze, to korekt. No, bez tej opcji to Monacor jednak trochę drogawy. Tutaj nasz Sundpunkt, czyli w sumie to jest, no to jest Sundpunkt, rzeczywiście. A tu powinno być jako uniwersum, bo to jest uniwersum w zasadzie. Jedyne co boli, że on nie jest tak stary, jakbym chciał, żeby był stary, bo jeśli by był starszy o 2-3 lata... to mi wygląda na takiego trochę wykastrowanego tego Grundiga. Telefunkena. No ale... Albo Grundiga, Telefunkena. Bo on wygląda, szczerze mówiąc, jakby był na tranzystorach germanowych i mnie zabolało, bo akurat poczytałem troszeczkę o nim, sprawdziłem schematy i on nie ma niestety germanowych, co mnie zabolało. Natomiast jest to po prostu też było sprzedawane pod marką Uniwersum, pasuje, podejrzewam, do Uniwersum pełnym ryjkiem. No piękny vintage, tak? Początek lat 70. Myślę, że mimo, że nie jest germanowy, to też jest taki duży znaczek, żeby to kupić, bo no to jest dziadek, który no, był zrobiony po to, żeby było fajnie, tak? 2 razy 35 W to też nie jest germanowe, bo 35 W na kanał to jest całkiem sporało, żeby było śmieszniej. Mamy co? Krystaliczną wkładkę, magnetofon, tuner i kasetę, 4 diny. Taki typowy niemiecki wzmacniacz z początku lat 70. Ale jeśli bym miał nadmiar gotówki, to też bym sobie go za tą cenę zakupił, bo mam takie przeczucie gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest jednak coś fajnego. Tutaj Rotel, właśnie chciałem spojrzeć, czy amplituner ktoś ma. Tak, amplituner, dlatego to zamykamy od razu. I co, żeby ten krótki odcinek wstępny, czyli szroty z naszej epoki, z naszej shopy, już tak powiedzmy dokończyć, to zrobimy sobie jeszcze przejście szybkie do kolumn głośnikowych, żeby mieć tutaj taką podstawę, nie? Bo jeszcze tak podsumowując tutaj ten dział przynajmniej, to tak, Telefunken w różnych cenach od 300 do 500 zł. Bardzo fajny wzmacniacz, myślę, że tutaj na pewno mogę ja polecić. Nada to myślę, że ty możesz polecić, tak? Dokładnie, mam Harman Kardona za wygląd. Jakkolwiek jakiegoś innego, ale jest naprawdę super. No, Harman Kardona za wygląd myślę, że możemy polecić, bo jest naprawdę fajnie zrobiony. No tutaj widzisz, że zostawiłem te wszystkie rzeczy. JVC, bo za tą cenę jest całkiem nieźle zrobiony. Sansui, bo to szczerze mówiąc dla mnie to jest cena śmieszna.
jak za Sansui. To całkiem nieźle granice Sansui. Tutaj mogę powiedzieć, że to gra całkiem nieźle. Mitsubishi, bo jest dość ekstrawaganckie. O, to jest dobre słowo, prawda? Jest takie minimalistyczne jak to Mitsubishi i jeszcze jakby się dobry klocek do tego dobrało w postaci odtwarzacza kasetowego lub też tunera, to na pewno by oko cieszyło, trochę czyszczenia. Akai, No lub rzeczonego gramofonu, tak? Akai, no to było bo całkiem mimo fajnie. wszystko jest 500 zł, no za 500 zł no jesteśmy w tym przedziale cenowym, więc to jest ładny, dość nowoczesny sprzęt. No i tutaj w tej cenie jednak dużo metalu się dostaje. Tak, a więc, ja bym osobiście tak. do tych 500 zł jednak osobiście, to jest coś, co ja bym chciał. Mam Z nadzieję, ciekawości tego Rotela. bardzo z ciekawości, bo to jednak nie ma lipy, on jest może i mały się wydaje i tak dalej, ale ma multum funkcji, ma korektor budowany i tu widać, że to nie jest tanie. Wiem, że tu jest poczaskane, pobijane i naprawa tego panelu to też by była dość spora impreza, ale jest do zrobienia, o ci powiem. Tutaj czuję, że chyba coś jest spalone, bo gałka jest na maksa w prawo, ale szczerze, no bardzo mi się podoba ten rotor. To jest takie coś, co bym chętnie wyczyścił, naprawił i wyrobił sobie o nim zdanie. Tak jak wy, no bo my też patrzymy, spoglądamy na Allegro, nie kupujemy tego, co już mamy, bo to trochę głupio by było, prawda? Zgadza się. Więc też szukamy. Fonika, bo jest polska, bez Unitra, ale znaczka byście musieli poszukać. 250 zł. Tutaj RFT to jest dla takich koneserów, bym powiedział, wyjadaczy bardziej. Żeby już spróbować czegoś innego. Jak się Japończyki objadły, Niemcy się objadły, czy tam Angliki, wiem, że to mało stylistycznie poprawnie powiedziane, ale jak się przejedliście już sprzętami, to spróbować naszej egzotyki tutaj demoludowej i być może się zaskoczycie. Marantz, no tutaj akurat to zamykam, bo tutaj ja się troszeczkę obawiam, że on dobrze gra tak na Romana, jakby się słuchał, tak? Czyli wysokie, niskie i kołtur podbite, no to wtedy już jest tak w miarę przyjemnie dla ucha. Uniwersum, bo to nadal powiedzmy się w miarę trzyma w cenie ten zestaw. Jest to Uniwersum, więc w katalogach QL też na to się ludzie ślili. No i to mimo wszystko to Uniwersum troszeczkę Siemensem zajeżdża, troszeczkę coś innego zapomniałem, co mogło w tym maczeć palca, ale no coś tu może być na rzeczy, że to Uniwersum może być fajne. Max 300 W pobiera, więc też nie ma lipy. A wyprodukowano gdzie? Gdzie to tłukli? Widzisz, nie jest opisane dlatego, że to jest jeszcze czas wschodnich i zachodnich Niemiec i było RFT. często tak, że te sieci, tak jest, te sieci zachodnio-niemieckie sklepów zlecali to wschodnim Niemcom, wschodni Niemcy robili to za faktycznie przysłowiową miskę ryżu, za parę tych marek zachodnio-niemieckich, Ziemniaku, żeby bądź później... mi poprawni. Tak, za trochę marek zachodnio-niemieckich, żeby później móc je wymienić na Miki 21 w bratnim Związku Radzieckim, żeby się bronić przed tymi wrednymi zachodnimi Niemcami, które chcieli ich najechać. No teraz to samo opowiadanie jest, a zresztą, historia zamyka kółko, bo dzisiaj właśnie jadąc samochodem słyszałem w radiu, że bratni Związek Radziecki w tym momencie się boi tego, że Finlandia więcej wojska, bo prowadzą wojnę hybrydową pod bramy i ich dopycha, tak więc czują się zagrożeni z tym, że Finlandia się broni. Kółko się zrobiło. Oni zawsze się czują zagrożeni tym, że ktoś chce się bronić, tak? Oj. To jest bo to jest grzechu taka mentalność, tak? Jest złodziej, który chce ci opierdolić chałupę, tak? Ty o tym wiesz, więc wsadzasz, nie miałeś do tej pory zamka w drzwiach, więc wsadzasz zamek do drzwi i zamykasz chałupę na klucz. I wtedy ten złodziej krzyczy, że ty jesteś zły, bo zamknąłeś przed nim chałupę. No i to jest właśnie wschodnio taka z azjatyckich stepów mentalność. No okej, ale ona ma swoich zwolenników, tak jak widzę, tak? Ona ma swoich zwolenników. Okej, a wracamy do sprzętu, to taki off topic. Tutaj Monakor jest, odpada. Ale odpada, nie ma koleżanek, tak, to odpada. Coś chciałem polecić, ale chodzi o to, że staram się polecić coś takiego, co bym sam chciał mieć lub Darek by chciał mieć. I wyszło jak wyszło. Kolumny głośnikowe. Bierzemy to samo, czyli używane, zakładam, że sprawne. Kup teraz, bo nie wiadomo jak od 500 zaczynało, na przykład
T plusa 8850. Posłuchałbym. Może kiedyś. Ale ogólnie wykichało tego. Tak propos T plusa. Tu mamy 160, mamy 140, ale my niestety robimy w przedziale 200, żeby już nie było skrajnie tanio. Do 500 zł, czyli bieda wersja, panowie i panie. Ale szczerze panowie, bo panie to chyba nawet z własnej woli nie oglądają. Tonsile, proszę. 209 zł. Kup teraz, proszę. No i fajnie. Duże głośniki w miarę, więc... Tak, proste w naprawie, Stojące. jasne. I powiem to tak, jeśli to są tonsile, tak, to są tonsile, one pewnie są nowszymi tonsylami, natomiast ja mam takie tonsile, no okej, tutaj praca ręczna już wchodzi w rachubę. Natomiast mam takie trójdroczne Feniksy, ja je kupiłem, bo ktoś je sprzedawał i po prostu żal mi było nie kupić, bo były bardzo tanie, bo to było straktowane jako zestaw do kina domowego. Feniksy, czyli coś podobnego do tego, natomiast był jeszcze głośnik średniotonowy, to było troszeczkę nałożenie, ale puszki w jakości dobre, bo polskie, czytam jak to boli zaraz Polska. Natomiast one grały całkiem przyjemnie, na dobrym wzmacniaczu, te kolumny potrafią naprawdę zagrać. Jedyne co jest wadą to ten głośnik wysokonowy, bo chyba o ile dobrze pamiętam, tych kopułek nie idzie dostać, bo one są dość specyficzne. Ale poza tym 200 zł, proszę, tonsile. I tutaj, no mówię, tutaj może być fajnie. Felix, tak? Felix. Nie Felix? Znaczy, wiesz, z tym wysokotonowym zawsze można jakimś tam dobrym papierem je zastąpić i będzie, podejrzewam, jeszcze Ale to już lepiej. kombinowanie, więc Wysokotonowe. to znaczy ja jestem purystą, więc tutaj powiedzmy nie tykałem. Aż Kruger Mats nam się trafi, proszę, chińskie też się trafiają niestety. Yamaha NS za złoty 400. Chyba jedna. O ty mówisz, jedna kolumna. Tak, 379 to Yamaha NS. No, kolumny Yamahy. Kolumny Sony. Tutaj to chyba na te Sony, kiedyś już trafiliśmy, to Sony. Szkoda. Tak. Aczkolwiek teraz tak myślę, Bo ja, to jest- ja nie mam takiego głosika wolnego. W sumie dwóch do tego. Bo wiecie, to są sisy, tak? Natomiast te kolumny, to co już mówiłem tam parę odcinków wcześniej, że one w naturalnym procesie użytkowania tych kolumn, głośniki wysokotonowe muszą się spalić. Bo Sony strasznie spierdaczyło w tym modelu 2070 cięcie zwrotnicy, gdzie jest bardzo nisko cięta zwrotnica na wysokotonowym, to już więcej prądu dostanie niż powinno, czy tam bardziej średnim pasmem, jak to bawi. I bardzo szybko ten jakże rasowy SIS odmawia posłuszeństwa. Ja ci powiem, że ostatnio właśnie widziałem dwa komplety tych kolumn i oba miały spalone wysokotonowe. Zgadza się, 435 zł dla odważnych, bo jeśli... A z ciekawości zobacz, czy jest wysokotonowy, czy go nie ma. Ale nie, tutaj... Grzechu. Aha, to znaczy gdzie? W ogóle? No, w jakimś opisie, nie, no to, że jest to widzimy, ale czy jest spalony, czy nie. No, A bo nie, jest, no to widzę, znaczy Lombard jest jakiś. Tonslowski założony. Bo to powinna być kopułeczka. Aha, że jest... Dobra, jest na budowie w jednej kolumnie uszkodzony głośnik wysokotonowy. Zdjęcie są Proszę nasze, bardzo. w jednej kolumnie. Zaczekaj chwila, to tu mamy zdjęcie... Czyli nie dosyć, że są głośniki nieoryginalne, bo są tonsile, to jeszcze jeden z tych tonsili jest spalony, no ale to już nie jest problem. Natomiast reszta głośników, bo tu jest 20 albo 25 na basie i SIS, to te średniotonowe są całkiem kozackie i dość sporo warte, więc te kolumny ogólnie są warte ratowania, ale to jest sport dla chętnych i świadomych tego, w co wydeptują sobie. Arribony to też jest ciekawe, magnaty, Arribony. Magnaty to swego czasu też były ciekawe kolumny, bo jak oni zaczynali, to często gęsto brali przetworniki, na przykład z takim mało znanej film jak Goodmans, więc te stare magnaty można jeszcze na Goodmansie znaleźć, a to już jest w ogóle szał we wsi głośników, no może nie disco, ale no da radę posłuchać to bardzo. A tutaj się coś stało, więc okej, tego chyba w tej kwocie nie policzy. No dobra, 230 zł to Pro 14. No tutaj, no coś tutaj zabolało chyba kogoś. No tutaj 230 zł, no nie wiem, szczerze mówiąc ciężko mi się odnieść do tych akurat kolumn. Kantony GLE, no to kantony GLE, mimo że są płaskie, to po pierwsze są płaskie i są to kantony, więc tutaj te kolumny myślę, że na pewno nie jednego by zaskoczyły. Mimo że są płaskie, one tak jak widać, one są raczej do albo na ścianie, albo do zawieszenia. O, mamy tabliczkę, jak to w kantonie bywa. 4,8, 40 W, 48 do 30 tysięcy Hz. To jest takie powiedzmy fajnie
zbliżone, tutaj mamy 1700 Hz cięcie zwrotnicy, więc No też dość pokój blisko. od 8 do 25 metrów kwadratowych można nimi nagłośnić. Tak, ale co ostatnie ważniejsze, dane. za 300 zł kupujesz takie kantony, do tego kupujesz za 400-500 zł subwoofer kantona i masz super zestaw 2.0 czy tam 2.1 w sumie z subwooferem. No tak, ten kanton, chyba kanton C, tak? Taki jest Tak. jego symbol, więc on jest pasywnym subwooferem, Tak. on chyba wchodzi w tej cenie. Tam jest wersja czarna i biała, więc... Znaczy ja jest mam okej. czarną akurat. Ja tego kantona mam, trzymam, bo różne ciekawe rzeczy można z nim zrobić. Tutaj też taki topik bardzo polecam. Czasami zakupić sobie subwoofer. Niestety wiem, że ja to mówię, ale ewentualnie dwa, bo ja swego czasu miałem dwa takie subwoofery i miałem po prostu lewy, prawy subwoofer, ale to jest abstrakcja i wtedy podpinałem różne kolumny i one w różny inny sposób. Tutaj pan trochę przegiął, przepraszam, że tam w jednym zdaniu, jednym tchem przechodzę do tego. No ale te głośniki to już oryginalne chyba nie są, no może koszy, ale coś tam, membrana chyba na chińszczyznę przeszła. Okej, ale naprawił, no w sumie, jeśli to zagra, no to trochę drogo. Okej. Powiedziałem to głośno, prawda? No w porównaniu do poprzednich kantonów ceny widziałeś, więc... No to brałem kantony, nawet bym się nie No. zastanawiał tutaj pod tym względem. Dokładnie. Nawet, no nie, zupełnie. To już jest, nie ma nawet o czym debagować. Tutaj scena ciekawa, pytanie co kryje w środku, bo widzisz, fornir ładny. No już widzisz. No co, czy Już widzę, widzisz. nie widzę. 350 zł za 4 głośniki, z tym, że tak. Te Sisy są coś warte, te Philipsy AD5060 są też warte. Tylko ktoś po prostu je zestawił, bo tutaj prawie jest uszkodzone, nie wiadomo czy te wysokotonowe działają, ale same głośniki tutaj są coś warte. Być może 350 to jest na wyrost, na zasadzie chcę się pozbyć gówna, ale zapłaci mi za to. Ale coś tu jest, powiedzmy, coś tu kosztuje, tak? Za ten zestaw. No, parametry kolumny nas raczej nie interesują w tym momencie. O, to jest ciekawe, czy to jest błąd, to mnie ciekawi, bo do 15 kHz tylko grają te kolumny. I to by się trochę zgadzało z tym, co ja przynajmniej mam w swoim doświadczeniu, czyli te Sisy tutaj, te za siateczką, tam one są takie bardziej średniotonowe mimo wszystko. One nie idą tak wysoko, bo one są trochę większe niż powinny być. Taki off-topic, ale to może mi się coś stało w uszy i dlatego takie mam wrażenia. Altusy 110 interesują nas? Nie. Altusy 110. No nie, no to nie były Altusy, ktoś napisał Altusy. O, tu masz plus Eski, czyli kanton zestaw do tego plus C. Proszę, białe, Tak, i 340 do tego zł. jest subwoofer, tak, bo one, te głośniczki występują w wersji czarnej, znaczy fronty mają ogólnie czarne, czy w białej, jak widzicie, czy w czarnej, ale do tego jest też kanton właśnie C, dobrze mówię, i on też jest albo biały, albo czarny. Tak, i tutaj I w masz ogóle te monitorki, te monitorki, co widziałem, one kapitalnie grają. Tak, wiem, bo stoją u mnie takie. Masz, też masz takie? Też mam takie. No widzisz, masz tak samo jak ja. Tak, tylko jeszcze nie mam subwooferka, no, ale to No sobie super, nabędę. No. poczekamy. Ja kupię drugiego, tego pierwszego. Będzie dobrze. My jesteśmy z tych wariatów właśnie, co jest tak, że gadamy wam, a sami tego nie zbieramy. To mamy tak samo nakichane w łbie jak co po niektórzy. A może trochę bardziej. Tutaj co mamy? Kanton Karat setka. Tutaj aż spojrzę, powiem ci, na tego karacika. 350 zł, więc powiedzmy na razie te fajne kolumny około 300 zł kosztują. No i proszę, tu już jest pierwszy, jeśli to nie jest jedna kolumna, mały trójdroczny kanton. No, cena bardzo dobra. tak. Kolumna jedna, a No. wielka szkoda, wielka strata. No, bo to szkoda. była cena rewelacyjna za trójdrocznego kantona. Sony Pascal, to był chyba zestaw, a cholera wie, powiem ci, to już z ciekawości zajrzę. 2 sztuki, bardzo dobrze. Jedno zdjęcie, 2 sztuki. Mamy kopułkę, 2 basy i powiem ci, też zapewne to są jakiegoś subwooferka. Subwoofera, przepraszam, bądźmy pełnymi zdaniami mówmy. O, tutaj masz chyba więcej tego, 320 Pascal SA, tu masz całą rodzinę Pascali, więc już wiemy, że to są kina domowego głośniki. Ale tym bym się pobawił z racji tego, żebym bardzo chętnie to właśnie z tym subwooferem Cantona spiął i no właśnie i tutaj daje nam duże pole do popisu właśnie podłączenie subwoofera i tutaj możemy się tym bawić. Yamaha NX
Heko Vitas 395. Heko, no... Heko nie ma lipy. Tak jakby na to nie patrzę, przepraszam, misklik mi się trafił mały. Heko Vitas. Z przodu takie... wycinanie za pomocą młotka. Znaczy mówię o zdjęciu. Dwa... no powiem ci fajne. Tutaj akurat bym zaryzykował. To są powiedzmy już marketowe, ale z drugiej strony Heko. I tu jest ból dupy. Bo firma nie jest zła, bo to Heko. Ta firma, o, może tak powiem. Ta firma się utrzymała jako producent kolumn, więc samo to świadczy o tym, że nie jest źle. A z drugiej strony marketowe. Ale bym zaryzykował 400 zł, żeby ich posłuchać w tym wypadku. No bo tych nowych kolumn też nie ma co się bać, tych nowych, w cudzysłowie nowych, tych, które nie mają tam ilość tam lat, no to są typowe takie odsłuchy, bym powiedział właśnie nawet sceniczne, czy tam do jakichś małych sam. MB Quarty 280. MB Quarty, czy tutaj można coś, też 350 zł, też maleństwa, na razie nic takiego o wow nie ma. Są bóle dziesiątki, monitory trójdrożne. Okej, tu jest stan fajny, 300 zł i tutaj myślę, że bo to są głośniki Magnata, ale bardzo blisko do VIF de facto. I jeśli są sprawne, no tutaj jest Darku taki znaczek, łapka w górę, bo może to fajnie zagrać. Już w tym wypadku w cenie 300 zł, jeszcze stare logo. Okej, tu może być fajnie. Tu może być fajnie, jeśli to działa, bardzo gorąco polecam. Technicsy. Tu nie wiem co powiedzieć. Akurat te Technicsy, ale to są kolumny de facto B-Wire. Wysokotonowy, tu jest ładnie za tą siateczką ukryty taki papierowy, natomiast mój tata dostał te głośniki i nie wiem jakim cudem jeden z tych głośników papierowych wysokotonowych dosłownie się wypluł. Jest to, Grzesiek? Wypluł się, dosłownie się wydymał No ja do rozumiem. przodu. Samo z siebie. Wydymał się. No życie, no. No Bywa i wydymał tak. się sam po prostu Technics, więc tutaj takie no, moje przygody z Technicsem, nie? Też tak patrzę i mówię, tata, a ten głośnik, no to tak mu zrobiłeś? Jaki głośnik mu zrobiłem? No nie, no tak samo z siebie po prostu. 70 W, 6 ohmów i jak widzicie jest oddzielne wejście na subwoofer. No, dobra. To są lata 2000 już, powyżej bym powiedział, więc to już taki vintage będzie za 10 lat. Stare drewniane antiki, cholera wie co. No w tym wypadku to proponuję, żeby sprzedający rozkręcali, bo czasami bardzo ciekawe jest to, co kryją w środku. No to lotek to nie jest tylko Allegro, więc no. Tutaj co mamy? Tutaj mamy drewno stare vintage do gramofonu, fajnie. To jeszcze do wzmacniacza przed gramofonem. Kolumny do gramofonu, czaisz? Tutaj też stary gramofon. Do wkładki to podpięcie, gdzie? Wiesz co, no podejrzewam, że to wspierają też te rzeczy, tak było, Polarisy. oponowali albo sprzedali, zostały kolumny. O, masz, proszę. Tak, jest. Plusę. No niestety czarny, no. Dlaczego? Szukajmy niestety? białego. No ja właśnie, Bo ja bym go biały. kupił, tylko ja mam mojego tak zakopanego, że nie pamiętam, bo były dwie wersje, tak ja tak, kurczę, kliknąłem, fuck. Mam tego Cantona jakby dwie wersje i nie pamiętam, którą ja mam, czy mam na zakręcane tutaj wejścia, rozmaitny powód, czy mam po prostu takie zwykłe, tradycyjne klik. One, Grzesiek, były chyba tylko na zakręcanych Nie, wejściach. były dwie wersje były, wierz mi. Spotkałeś inną niż Miałem. zakręcane? Jednocześnie miałeś? miałem dwie No to wersje i nie. teraz chcę mieć takie same wersje. Ale tu jest bardzo fajne, czego niestety nie pokażemy na zdjęciu. Pasmo jest od 22 do 120 Hz. Co ciekawe, przy tych 120 Hz ta zwrotnika nie cokolwiek, co jest podpięte do tego, więc każda kolumna, która ma problemy z basem, staje się de facto średnio wysokotonową. Bardzo odpoczywa przy tym. Tu mamy uniwersum, kolubienki. A nie, Schneidery 300 zł pan chce. A dlaczego pan chce 300 zł? Schneidery, ale cóż to, no na pewno nie jest to Schneider. Głośniki tak, co to są za głośniki? No tutaj już, no przynajmniej wiadomo, że to jakiś do 12 kHz Sony, Technics, o, głośnik wysokotonowy, kurczę, fajnie podpisane nawet, zasiateczki.
Japończyk na wysokim tonie, więc niski to też będzie jakiś Japończyk. Tutaj już jest nabite logo, bo było gdzie nabijać to logo. Takie ciekawe dość, że tak powiem, z mojego punktu widzenia. Japońskie uniwersum. I to stare jeszcze. Ciekawe. Naprawdę ciekawe kolumny. Przepraszam, przesunąłem klawiaturę, bo coś myszka mi przestaje działać. Albo po prostu eksperyment z połączeniem pliku stronicowania by siadł, ale to jest off topic. Fonum 250. No, te kantony Fonum też są takie fajne, 400 zł. To są na razie te wszystkie kolumny, które tutaj Darku widzieliśmy, to są takie z kategorii fajne. Nie ma RFT niestety. Indian Line, no to chyba troszeczkę nowsze. Te tutaj, one troszeczkę już podrożały, bo to jest fajnie, bo masz płaską membranę i masz wstęgowy wysokotonowy, o czym pan nie napisał. I te Philipsy, mimo tego, że są dość małe, one fajnie grają, a ta wstęga naprawdę tutaj gra jak wstęga. Power 80 W, no proszę, made in China, ale na wstędze, z baz refleksem. I jak ktoś ma mało miejsca, myślę, że te kolumny akurat to jest coś takiego, co warto by było poszukać, może po troszeczkę taniej, bo to są od wieży, ale jednak. 506M. Zakładam, że głośniki są, ale nie wiadomo jakie. Też niewiele widać, więc... No, więc takie tutaj nie będziemy otwierać nawet. GL 210, następnie tutaj parka, gielek. 400 zł, legenda. No, legenda. Jako kanton, ale kto tą legendę? Bo tak samo można legendę, nie wiem, coś powtórzone 100 razy staje się prawdą. Ktoś będzie ci mówił 100 razy, że legendarne są takie kolumny, w końcu z tą wjeżdża, a na końcu kapeć. To samo co ci mówiłem, że kolega się nasłuchał, jaką legendą są Infinity Kappa, ale takie wyprodukowane już w Europie, duńskie Infinity, czyli nikt cholera Infinity, to tak jakbyś miał, nie wiem, Mustanga tłuczonego w Danii i kupił je, posłuchał i powiedział, no to nie jest to. A tyle fajnych opinii czytał. No bo każdy opinię jakoś tam czasem prawdziwą, czasem nieprawdziwą wyraża. ViewSonic. O, i tu już jest bardzo ciekawie, bo te ViewSoniki, ViewSonic to jest też taka firma Inco, troszeczkę mniej znana, no tutaj raczej do naprawy, 25 W, 100 W w sinusie, no i olegamy sprawę, bo wysokie to nawet są już nawet nie powiem skąd, chyba że na części dla głośników, bo głośniki bardzo fajne. Ale no wysokie tutaj, ktoś miał fantazję i czas, no bo pieniędzy widać chyba nie za dużo. Kanton plus X, czyli następny zestaw tych kantonów małych, 500 zł, ale 4 sztuki, jakieś sobie kina domowe buduje. Tutaj mam Heko P4302 SL, tak powinienem to przeczytać, ale aczkolwiek chyba robię błąd. I te Heko mi tak troszeczkę, żeby było śmiesznie teraz powiem, nie? No. Mam takie Schneidery szerokopasmowe. No być może. One są tak, masz rację, tak. I one są żywcem identyczne jak Schneidery. Zgadza się, ta ramka, taka wypuszczona ramka. Tak, to wszystko jest naklejone na amen. Tył też pewnie jest zaklejony na amen. Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj, dobra, tutaj jest. Tu jest prawidłowy tył, więc jest Heko. No to te powiem ci bardzo ładne kolumny. One będą ciężkie, zobacz jakie grube są ścianki. Tak, zresztą pamiętasz te twoje nomen białe Heko, przecież to jest można masakra. było to z tym zabić. No tak, no strasznie ciężkie. Tutaj, na pierwszą rzut oka takie niekoniecznie, a tutaj proszę, no całkiem ładna kolumna dla chętnych, 400 zł, myślę, że warto by było poszukać, poczytać i nie patrzeć na to, że nie idzie 20 Hz, bo 20 Hz to, nie wiem, czy to taka przyjemność byłaby słuchania nawet tych 20 Hz, ale no, siła, tak powiem, reklamy. Moim zdaniem jest troszeczkę siła ceny. Jak coś jest droższe, to musi być lepsze, bo jest droższe. I powiem, to jest tak bardziej dla nas. I rarytasie, no bym jeżeli powiedział. w środku siedzą izofony, tak jak jest na naklejce. No to powiem ci, tu jest na pewno widać. Przepraszam, to już takie... No. Po prostu włączamy wzrok jak Superman pod czerwień. Dwudrożna kolumna. Wydaje mi się, ale ładny isofonik. Drewno jest prawidłnie, tak? Przód powinien być zdejmowany, na nieszczęście nikomu się nie chciało tego przodu ruszać, no bo po cholerę maskownicę, ale cena 400 zł.
50 zł dostała, no niestety podrożała. Waga, proszę. Waga dostała 22 kg, więc taka kolumienka. Półko, widzisz? Trójdroczna, obudowa zamknięta. Maskownice nieściągane, czyli przybite gwoździami, pewnie. Dosłownie oczywiście. Niepopękane, bardzo dobre, sprawne zawieszenie gumowe, góra niepopękana. Trójdroczne isofony, 50 W, 35 do 20 tysięcy. 10,5 kg sztuka. No, mamy zwycięzców na razie do 500 zł. W kategorii vintage dla ubogich. W cudzysłowie dla ubogich, bo ten sprzęt po odnowieniu może być wart dużo więcej. Jeśli ktoś patrzy oczywiście na pieniądze, a nie chce słuchać muzyki, ale to tam, to kto woli. Zawsze znajdzie się jakiś Janusz biznesu, nie obrażając oczywiście Januszy. W tym wypadku, no niestety takie przysłowie, tak? Kirksteiny. Please. Rewelacyjne monitory. Kirkstein też jest taka firma. No tu nie ma lipy, bo to jest taka firma manufaktura chyba z Düsseldorfu albo zaraz przeczytam. Oni później robili trochę tańsze rzeczy, ale tu też może być ciekawie, bo no to jest taka, zresztą widzisz po wykonaniu tych kolumn od boku, tak? Chciało mi się tu ściąć, tam Zgadza ściąć. się, ja widziałem twoje Kirksteiny, które ty masz, może wyglądają być bardziej zaawansowane te twoje technologicznie. Jakoś tak. Ale te są nowsze. To tak, te są nowsze, tak, że widać w tych kolumnach, że im się chciało, że kombinowali, że się starali. To fakt. Nie ma lipy, więc tutaj na przykład to też by było warte. Chociaż te isofony na tą chwilę stawkę zamykają. Moim zdaniem. No, odsłuchów nie będziemy oglądać. Co tu mamy? Skoty. Proszę. I to numer 2. Taki już... taki kształtny może nie będę aż tak, bo to jest ryzykowne. 500 zł jak macie? Brać, nawet się kurde nie zastanawiać. Darku, to ciebie też. Mnie to nie tyczy, bo już je mam. No szał. To szał. KLH kosztują 2000, to proszę, za 500 zł masz praktycznie ten sam level co KLH. Tylko Scotta. I trójdroczna kolumna Made in USA. Co tu więcej mam powiedzieć? Maskownicami. No coś pięknego. Skociki. No, szczególnie te tyły. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy ostatnio żeśmy tych Scottów nie oglądali przy Wiesz okazji co? Chyba magnetofonów. były, bo to nie wiem właśnie, tak. czy nie trafiłem jakieś podobne. Ale no zielone, no wszystkie są te Scotty. 176 też są zielone. Więc na razie mamy isofony i te Scotty. W tej cenie no nie do pobicia. Tanoje Titan, no tutaj bez maskowi. No niby Tano, tutaj jak to się mówił, pisał, że Nakamichi najsłabszy Nakamichi gra lepiej niż najlepszy japoński magnetofon. To tutaj o Tanojach też słyszałem, ale no zapewne są. Tutaj są bardzo ciekawe kolumny, bo to są ITT, tak? Chyba ITT. Tak, ITT, te kule, One no, są ciekawe, tak? Są ciekawe i są duże przede wszystkim i są kompletne. No tutaj troszeczkę złotko nam odpadło. Ale poza tym designersko, no to jest chyba dwudroczna kolumna. No to jest takie coś właśnie tak jak cały czas ten motyw subwoofera mi się gdzieś tam, no, ITT pojawia w głowie, że takie coś przez ładnego kantona przepuścić, bo to wiadomo, że basu to nie będzie miał jakiegoś, że powiecie, o kurczę blade, ale będzie coś fajnego. Kolumny głośnikowe, Marantz, proszę. Szlachetne. Grześku, te marance żeśmy widzieli, nie wiem, z pół roku temu, 8 miesięcy, one cały czas leżą wiszą. przez to, tak. Wiszą te marance, stety, niestety. Ja nawet się zastanawiałem, czym, kurde no nie wiem, nie? Tutaj jest Trochę roboty jest, ale do ogarnięcia, przynajmniej głośniki oryginalne. Tak, no to roboty na Aha, godziny. dobra, widzę, tutaj ktoś haftował. No. Ale są gdzie? Nie wiadomo gdzie. 18 kHz. Prawdę piszą. Powiadam wam, prawdę piszą, a nie ściemniają, że do 26. Teraz tak. Kef. Orale. Kolumna jedna, więc. Jedna sztuka niepotrzebna. Philips 66 RH. No to standardowy zestaw. I takie Philipsy mam. Muszę zajrzeć do zwrotnicy, wtedy powiem. Chociażby tu są pewnie kondensatory Philipsa.
Więc to już Trzeba od zajrzeć razu... do odwrotnicy. Tak, może no zanim jak powiem coś na temat tak. Philipsa złego, to zajrzę do odwrotnicy, bo na razie się po prostu ograniczę do tego, że kondensatory Philipsa, no to każdy, kto miał kondensatory Philipsa, wiedzą, jak wysokiej jakości są te kondensatory. Transonic Intermarket. Transonic, czyli cholera wie co. 319, więc tutaj powiedzmy jest ok. Można było na to zajrzeć, no wiadomo, przy tym przebiegu, jakby to było odniesione do samochodu, na jakiś VAT się nie uszczerzemy, prawda? O! Widzimy co w środku, a w środku Nikt się do tego nie przyznaje chyba za bardzo. na co to wygląda? Wysoki, wygląda mi trochę na Heko, ale nie będę tak strzelał. A średni jakiś Japończyk, bym powiedział, ten papierowy. Bardziej, sądząc po tym takim właśnie metalowym koszpem. Ale dobra. 400 zł to już musicie sami sobie. Tylko zaznaczamy tutaj z arkiem. Kolumny Sero, Arcus AS3. No z kolumn tutaj dużo nie zostało, bym powiedział. Wiesz co, ja nie wiem, czy już nie szukałem takich głośników przez pół roku czy rok czasu i się pozbyłem kolumn, bo straciłem nadzieję. Nieważne. Tutaj co mamy? Tu mamy... No nie będziemy na to patrzeć. M-Audio. No nie, szkoda czasu. Tak, marketingi. Clangboxy RB. Może tak powiem, ja już ich nie kupię. A dlaczego ich nie kupię? No, strzelaj, Darku. Nie wiem, bo są ci niepotrzebne? Nie, mam 2 komplety, bo tak zajebiście grają. To są właśnie takie anegdotka. Te kolumny, jak sobie spojrzycie na Hi-Fi Sharku, one faktem w Japonii, to tak jak sumo jest popularnym sportem, ale w Japonii tak samo te kolumny osiągają wartość, tutaj powiedzmy wartość, tak, dla nich. Przeliczeniu na nasze około 3-2 tysięcy złotych. Bo są małe, 15-watowe, ale grają wybitnie, jak na małą dwudrożną kolumnę. To są kolumny z gatunku wybitne, niedobre, aczkolwiek kondensator pewnie do wymiany. Jeśli są sprawne, no to weźcie sobie to pod uwagę, że no mówię, mam 2 komplety i raczej się nie pozbyłam żadnego z nich, bo tak mogę. Więc tak 500 zł warte swojej ceny, powiedzmy. Tak. No owszem, zdarzały się okazje, że to można było kupić za 200 zł, ale to trzeba było mniej się zastanawiać troszeczkę, nie? Po prostu szybsza reakcja niż myślenie. Musi być jakiś taki przekaz podprogowy. 325 zł za suby. I powiem ci, to też jest takie ciekawe, bo tych sub po prostu nie miałem okazji. One są, no nie, to są głębokie suby. Wysokotonowy Philipsa, 2 basy, buda prawilnie głęboka. Więc tutaj, no, powiem ci tak, za 300 zł mogą fajnie zagrać te suby. Oczywiście po wymianie albo wygłuszenia, tudzież okablowania, tudzież kondensatorów. Te Philipsy są całkiem ciekawe, tak swoją drogą, tak jak spojrzę na ten wysokotonowy, to nie jest pitu głośniczek, tylko to jest całkiem fajny Philips, tak? 325 zł. Wysyłka trochę długa, ale 325 zł. O cholera, wdepnęliśmy tutaj, powiem ci głęboko. W tej cenie jest kolumna od zakichania. No cóż, pojedziemy jeszcze, zobaczymy. Nie będziemy też tak... Rize Audio. Rize? Tak to się powinno poczytać. No i kolejne ciekawe połączenie. Co masz w środku? No. Ja widzę, co mam w środku. Wysokotonowy Perles i niskotonowy Philips. Bardzo fajne połączenie. Z wyglądu, no prawie, żebym powiedział, nienaganne. Maskownica raczej za często niezdejmowalna. Kolory oryginalne. Kurde, zawsze taka półka musi być jednak jesiona. Ja pierdzielę. A dotknę i zobaczę, co się stanie. Ja ci powiem z doświadczenia, wiem, że te perlesy, one po prostu potrafią... Tam przy tych właśnie wysokotonowych perlesach ja już w kilku kolumnach się naciąłem na to. Też w Tandbergach były, w jakichś innych mam handmade'ach. One były odjechane... Już nawet nie o to chodzi. Po okręgu one były podjechane jakąś taką żywicą czy klejem i niestety na styku tej żywicy czy tudzież kleju one pękają, ten karton pęka. Aha, ale ja mówię o kopułce, ty mówisz o całym. Dobra. Nie, no to akurat kopułki miałem całe, nie? Także no ale te perlesy często mnie zawodzą. Ale grają jak działają, to są jedne z tych
głośników, które no rozpieprzają system, moim zdaniem. One są miękkie, a zarazem wyraźne w tych wysokich częstotliwościach. Dla mnie to jest taki jeden z głośników, które ja uwielbiam. I chrzanie większą moc, chrzanie głośniki kopułkowe, to jest po prostu dla mnie mistrzostwo. Może to jest właśnie tajemnica tych głośników, że ta ceweczka tutaj jest bardzo malutka, bardzo delikatna, ale to w zupełności wystarczy. Natomiast te tutaj za 300 zł, bardzo ciekawa propozycja. Jeśli dostaniemy się do zwrotnicy, bo to nie jest akurat przesądzone, że ten głośnik basowy nie jest wklejony na coś cholernie klejącego, to tutaj mamy powyżej 300 zł głośniki, które też na pewno fajnie zagrają i nie wymagają, co najważniejsze, z zewnątrz inwestycji. 300 zł, timeframe, amerykańskie kolumny dwudrożne z bardzo ciekawą budową, czyli tutaj nie będę powiększał może. Sprawdźcie sobie sami, bo ona jest bardzo długa. Na końcu chyba jest bass reflex, tak, na pewno jest bass reflex z przodu. Natomiast amerykańska konstrukcja, więc tutaj mamy coś takiego, linię transmisyjną de facto troszeczkę, bo to droga jest wąska i długa do bass reflexu. No myślę, że warto by było, szczególnie, że cena chyba spadła troszeczkę, bo 300 zł to już spadła. Tak, one już też wiele miesięcy leżą, pamiętasz? Tak, bo to jest 250, ale te 350 chyba już poszły, co były, tak żeby było śmieszniej. Stema, czyli norweska Stema, czy tam duńska. Widać, że stare, widać, że Fornir innej parafii. Ale też takie dla odważnych, bym powiedział. Tutaj, jak ktoś jest odważny, to myślę, że tutaj... Nie wiadomo, co znajdziemy w środku, no. Czy znajdziemy to, co powinno być, ale jeśli tu jest to, co myślę, no to możemy wygrać, tak? Natomiast to jest właśnie ten element takiego już po prostu ryzyka. To kot ukryje w środku. Z zewnątrz jest na tyle fajnie, że w środku może być też fajnie, bo to też świadczy troszeczkę wykonanie z zewnątrz, a co to kryje w środku. CLS 170, proszę. Też dość spore, przede wszystkim dość stare kolumny. Jeśli są sprawne, to cena też jak najbardziej. I te duale na pewno fajnie zagrają. Tak, o, tutaj jest dziura, otwór, to znaczy tutaj dziura. To już będę kolokwialnie mówił, dziura. Ale te duale, średniotonowy papierowy dual, jeśli to działa, no to na pewno niektórych tutaj basem tym średniotonowym zaskoczy. Ta kolumna 40 W, nie jest to najwyższy, ale nie ma lipy przy tym dualu, szczególnie przy tej cenie. Co my tu mamy? No dalej, na szczęście, kolumnę jedną, pojedyncza kolumna, ta. Zgadza się. Schneider, przepraszam, LB104, czyli to jest co? Dwudrożna czy szerokopasmowa z bass reflexem? Ciężko powiedzieć. Te Schneidery to często gęsto są zaklejone na amen. Ja specjalnie kupiłem 2 komplety, gdzie się rypnąłem o jedną 0 po przecinku, bo był 114 czy tam 114.2. Niby to samo, ale nie to samo, więc szkoda rozwalić, ale trzeba rozwalić, żeby się dostać do szerokiego pasma i z ciekawości zobaczyć, jaki głośnik odkryje w środku. Sonostat, dobrze mówię, Sonostat. No powiem ci też, no tutaj jest takie, powiem ci też jest dość przyjemnie, bo Sonostaty, jak pamiętam, była wersja taka trochę bardziej chamska tych kolumn, bodajże z piezoelektrycznym wysokotonowym, natomiast to jest isofon na ładnym zawieszeniu. Te pozostałe głośniczki też nie ma lipy. Wysokotonowy wydaje mi się, że też jest isofonem, więc tu jest zacnie, bym powiedział, regulację, że mamy wysokotonowca. Jest naprawdę zacna kolumna. Śmiem twierdzić, że to zawieszenie w końcu się rozleci przy niskotonowcu, ale mimo wszystko jest to na isofonie, więc podobnie jak tamte poprzednie isofony, też bardzo ciekawa propozycja. Dynamic Pearl to kiedyś troszeczkę starałem się powertować, czyli taka firma DP. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy nie mam przypadkiem jakiejś DP u siebie, ale sprawdzałem i w zasadzie taka firma Inco, tylko taka inna firma Inco. No. Coś tu jest, ale nie wiem, czy ryzykować. Samoróbki, nie? Dobra, to tutaj przyspieszymy na szczęście. Visatony. No Visatony, każdy, kto chociaż raz słyszał Visatonu, wie, że nie ma lipy. Visaton słynął z tego, że on zestawy takie DIE sprzedawał.
No tutaj widocznie stała na jakimś cokoliku, bo spadła. Ale poza tym też fajna baza do czegoś z subwoofery Visatony. Cena jest dobra, a głośniki Visatona to jest cholernie droga zabawa już teraz. Ale też cholernie dobra zabawa. No mówiłem, że ktoś kupił 350 i nie kupił 475 zł. Model wyższy. No widzisz. No. Time frame ewidentnie czekają na mnie. I one również wtedy były, więc... Dokładnie. No tak przyspieszamy troszeczkę. Miało być szybko, Darku. Znaczy nie, okej, no tutaj też wiele się rzeczy powtarza, albo są takie marketówki, czy... O, piękne brzmi. A ile ja zrobiłem do 500 zł, prawda? Chyba, że coś przeskoczyło. 500 zł. Tak, 500 No zł. nie powinno być przeskoczyć, 550. No, nie, no nie powinno. No to jak to jest? RFT z bazorefleksją dwudrożne. Nie są to korony i korony defekt można kupić taniej. Te korony to szał, subwoofer nie. ZG30, no cóż, raczej chyba te basy już z innych kolumn są C114, czyli 4-omowe kolumny. Tutaj mamy... No mój Boże. No. Co tym Miltonom się stało? Tam Altonom. Wiesz co, to one są zrobione na Yamahy. Ktoś się zapatrzył w Yamahy i zapragnął mieć Yamahy. A potem pił. Masakra. No. Drogi sprzedawco, wyjmij te głośniki. Sprzedaj te głośniki. Z tym zrób porządek za pomocą siekiery. Odpuść. No Lombard, tak. No dobra, ale szanujmy. Można powiedzieć, że Lombard poszedł w kanał, biorąc to. No trochę przesadzili, przeszczelili, może tak powiem. Może faktycznie myśleli, że biorą Yamahy. Nie, no żarty żartami, ale no też to jest biznes, tak? Jak ktoś prowadzi biznes, to nie ma sentymentów, tak? Bo inaczej ktoś cię zrobi. No zgadza się, Więc tutaj ludzie Więc powiedz mi jak i po co i w ogóle, no. Nie będę sobie dupy tym zawracał. Quadra Amum, ale to chyba są obudowy same, bo nie wierzę, że ktoś takie kwadrale za 5 stówek na wstędze sprzedaje, aż spojrzę. Do odratowania. A spokojnie, ale to są kwadrale Amum. Same obudowy, no tak, no to w dupę, po co głośniki pokazuje, nie? Jak same obudowy, to jest zmarnowanie czasu, robienie ludzi w kół i tyle, moim zdaniem. Bo człowiek się napali, wiesz, to jest może taka, wiesz, linia przekazu, że napali się głupi kupujący, spojrzy, a później się zdenerwuje, że jednak pisze same obudowy, a głośniki są na zdjęciu. Ja bym po prostu napisał, proszę pana, ale to są głośniki na zdjęciu. Sprzedaje pan to co na zdjęciu, czy nie? I też by można było kłopoty Dokładnie tak. robić. Dokładnie tak. Więc takie jaja to tylko widać na Allegro. No znowu mamy Philipsy o wiele tańsze, O wiele tutaj tańsze i nadal 279 są zł. Tak, to są takie kolumny, Tak. które testowałem. No naprawdę fajnie grają. Przy tych gabarytach naprawdę fajnie brzmiące kolumny, szczególnie środek i wysokie. No to ta wstęga naprawdę robi robotę. TRX 710 też podejrzanie tanio. 510 w sumie. Pan pisze 710, na kolumnie pisze 510. Wszystko jest w porządku, jesteśmy w Polsce. Zawieszenie właśnie wypierdziało się. Co nie zmienia faktu, że takie JBL już na pewno fajnie zagrają i tutaj nie powinno być zrazić to, że zawieszenie, bo taka jest jego rola, żeby w końcu sporszało. 400 zł to jest też takie do przemyślenia. Jeśli byśmy nie chcieli sami naprawiać, bo też możecie, albo komuś oddać. Tych zakładów w Polsce jest dużo i to nie są ceny jakieś takie powalające, więc można zaryzykować. Audion Boxy tutaj nam się następnie trafiły. Też takie fajne, bo to jest w przeciwieństwie do tych innych ładna kolumna w pięknym stanie, która na pewno jest vintage'owa. Nie jest w tym górnym zakresie cenowym. Wysoki, średni, fajne, chociaż to pewnie są westry. To czym to dosłownie, więc to też pewnie jest jakaś westra, tudzież coś innego. Aczkolwiek zaraz dostanę plaskacza i dowiem się, że kolumna idzie 26 Hz, 60 W ma, a wyprodukowana jest. A co cię obchodzi, kiedy produkujemy? To pewnie westra. Ale, no zobacz. Za te parę Nie, no ładne są takie przepiękne. lata 60 jeszcze, nie? No to są 70 raczej właśnie, to jest najlepsze. Ale... No ale styl lat 60. Tak, stylowo no, tak. Ta maskownica z ratanu, czy to sztuczny ratan, już nie wiem, trudno powiedzieć. Niskotonowe to są na obróconym zawieszeniu.
czyli mamy wklęsłe zawieszenie dla odmiany. Ale tutaj powiedzmy ktoś, kto jakiś styl powiedzmy taki jakiś retro, no to tutaj nam nazwę Audio Retro. 379 zł, no i praktycznie zerowy wkład. Pytanie, z czym to zagra. Vintage Philipsy niestety chyba maskownice już mają na stałe, więc nie będziemy patrzeć. Nordbändy, czyli takie filharmoniki, więc duża szansa, że na przetwornikach Nokii nam się trafiły głośniczki za 420 zł. No niestety nie wiem, czy zobaczymy coś. Chyba nic. No nie. No nie. Więc tutaj akurat Nordbändę mam filharmoniki takie mniejsze, nawet tyle drożej, to naprawdę fajnie zasuwa ta kolumna. Ojej, tutaj mamy jako tako, a jest taki browar jako. Tutaj w okolicy Kalisza, Kokanin bodajże jako sprzedaje, ale tutaj mamy Jamo. I powiem ci, tych Jamo jestem nawet ciekaw, chociaż nie wiem, czy one działają. Bo to jest taka seria, one są tak brzydkie, że aż mi się podobają. O, tutaj Bass Reflex, choćby dłupał takie tam. 100 W ma ta kolumna, 96 dB z wata, więc jeśli to by hulało, to na 3W lampie to robi ogień w shopie. Pytanie, czy używane, czy sprawne? Sprawne w 100%. To powiem ci do przemyślenia. Nie, no to, Do przemyślenia. to sprawne w 100%, to brawo, a nie. Nie, no to znaczy, co wiem, że to tak dyskotekowo wygląda, ale są fajne. To jest coś takiego, co rzadko się w tej cenie spodziewać. O, a tego się jeszcze mniej spodziewałem. Bose, Studio Crafty. Małe wypierdki, ale to Bose. A Bose ma to do siebie, że niestety ta firma też już jest legendą. Chociaż kiedyś gdzieś tam oglądałem film, że właśnie Bose miał to do siebie, że oni standardowo kolumny robili konturowe. Dlatego grały lepiej od innych. Natomiast cena za Bose jest ok. To nie jest cena olśniewająca za takie małe kolumny, ale jest ok. L-Taxy tutaj mamy, ale L-Taxy... i tu jest, powiem ci... Tu bym musiał poszukać troszeczkę i ewentualnie wy musicie, bo L-Tax taki Dantax, tylko wszystko na tax. I pytanie, co tam do góry, no. Chyba, że to ich głośnik już, no chyba raczej ich. Bo te wszystkie L-Taxy i inne taksy to są przeważnie też PLS-y albo coś takiego może się trafić. Tu by trzeba było sprawdzić, co się trafiło. Made in gdzie. Danish Loudspeaker Science, widzisz, od 1959 L-Tax istnieje. 70 W. Piękna kolumna, jeśli chodzi o stan. Pytanie, jak bardzo nowa to jest kolumna? Wydaje mi się, że to jest dość świeża kolumna, więc to już naprawdę ciężko powiedzieć, co w środku jest. Jak te stare L-Tax jeszcze była szansa na Sisa, tak tutaj niekoniecznie. Arcus za 300 zł, proszę. Też się rzadko spotyka Arcusa za złotych 300. Ritmo. I to jest taki Arcus, który już ludzi tak nie kręci jak ten stary Arcus. Tu owszem jest Wi-Fi na wysokotonowym, Wi-Fi na średnim. Cholera wie, co na tych niskich siedzi, ale to są takie już Arcusy, które straciły powiedzmy tą ikrę, moim zdaniem. Powiedzmy, te poprzednie L-Taxy, takie bardziej marketowe Arcusy, bo te L-Taxy swego czasu, pamiętam, w sklepie nie dla idiotów, no to tam każdy zestaw, no wieżowy, zbyt wielkie słowo, natomiast każdy wzmacniacz, czy amplituner, czy bardzo dużo wzmacniaczów amplitunerów było w komplecie właśnie gonionych tymi L-Taxami. Tak. Arcusami. Tak samo, ja akurat do tych Arcusów właśnie osobiście słyszałem Magiki. Też właśnie z tego okresu małe takie monitory i te Magiki jakoś tam, no mnie nie urzekły jakoś wielce, po prostu normalne kolumny, nie jakieś super rewelacyjne, po prostu normalne, zwykłe kolumny, gdzie raczej bym je porównywał z polskimi tą Sinami ZG-15 niż czymś powiedzmy o tej samej wadze, jeśli chodzi o nazewnictwo na zachodzie, czyli Arcusa bym raczej porównywał z Bose w pewnym momencie, a tutaj proszę, poszli na masę. No cóż, szkoda. Obudowy nie. No ale parę kolumn póki co nam się trafiło. Takich, co można by było w tym zakresie do 500 zł dla biedaków, podkreślam. To mi się bardzo podobało, to, że pan powiedział, że dla biedaków sprzęt. To mówi Darku, że tutaj wyszukujemy. No ale po co za więcej? Jak za dużo jest pieniędzy, to wpłaci. Znaczy się, wiesz co...
To jest mi się kwestia też wieku. Albo wiedzy. Albo wiedzy. Ja już jestem w tym wieku, że nie oceniam ludzi, czy dla biedaków, czy nie dla biedaków. Różne rzeczy widziałem, z różnymi rzeczami się spotkałem. Zresztą z racji wykonywanego zawodu, chyba najbardziej znienawidzonego w tym kraju, spotykam się z różnymi właśnie takimi rzeczami na co dzień. Więc tak bym tego nie określał. Nie mam wybujałego ego, uprzedzeń jakichś takich, szczególnie jeżeli chodzi o zamożność portfela, więc... Różnie to bywa po prostu w życiu. Tak, oczywiście różnie bywa w życiu, więc bez takiego zbędnego pieprzenia, no. Co to są za kolumny? A teraz Kendo patrzę właśnie, bo Kendo to jest taka firma, znaczy powiem ci tak, swego czasu te starsze Kendo to całkiem przyjemnie gadało, ale było ogólnie ciekawe, to były kolumny jeden z niewielu, które miały jakieś diodowe tam bariery typu V-meter i tak dalej, bo takie miałem przyjemność posiadać. Takie coś, co mam mieszane uczucia, bo to wygląda na Sisa, też Sisa lub pochodą, albo Wi-Fi bardziej nawet, to też bardziej na Wi-Fi wygląda. Więc ogólnie w całości ta kolumna nie jest zła. Ale szata graficzna jest ładna. Bardzo ładny jest ten front. Okej, no taki dobra. czysty. To dobra, widzisz, to jednak gusty nam się rozjeżdżają. No tutaj są nowsze, ale okej, to akurat powiem ci, są takie... One wyglądają na szacowne kolumny, tak bym powiedział. Eleganckie, użyjmy słowa eleganckie. Tak, eleganckie. Takie też się podobają. Znaczy no, zależy co kto lubi. Pioniery. TS343 para. Takie małe monitorki. No tak, takie ale ten front jest chyba stalowy, tak mi się wydaje. I powiem ci, to już jest tak bardziej dla mnie. To już na zasadzie kolumna, która się pyta, zapieprzyć ci? Zapieprzyć ci? To ci zapieprzę. To jest taka zagadka, ta kolumna, ale może fajnie, taki mały monitor. Odlewana, no to widzisz, to może być fajnie. To może być fajnie. Widać, co potem ja mam podobne monakory, tak a propos, też właśnie z tyłu takie na śruby po prostu, bo tu już porty się nie bawiono. Tutaj po prostu śruby, metal i do widzenia. Ale ta kolumna waży około 4-3 kg jedna. A to jest pitu wielkości, nie wiem. Tak do rączki bierzesz sobie tą kolumnę. No to ma 20-24 cm porywach wysokości, no jeśli nie 20. No. Mam nadzieję, że to jakieś... Zobacz, 50 Hz, więc i to lepsze i lepiej niż te kantony teoretycznie. 80 dB, no tutaj wiadomo, jak przy basie 10 cm, no to raczej nie ma ceny. No i proszę, dużo żeśmy się nie pomylili, 18,8. No, 18, no niecałe 19 cm, także faktycznie to są maluszki. Ale no właśnie, 3-6 kilo. No właśnie. 3-6 kilo, więc są fajne, tak jak mówisz, są odlewane. Są bardzo ciekawe i pioniery. No, i to są ciekawe kolumny. I to są ciekawe kolumny. Nie wiem, czy z jakimś rozmawiam tutaj, ale... Wszystko się okaże po wypłacie, to zniknie. Tak jest. Tutaj następne maleństwa, to już akurat przyznam się szczerze, widziałem te kolumny wcześniej. Realistiki to są, też podobna myśl, czyli zróbmy ciężko, zróbmy twardo. Też w trochę gorszym stanie są, po 40 Hz niby, 8 obów. Made in Japan by Tendy Corporation. To jest najpierw custom manufactured, czyli ręczna robota, skustomizowane, tak bym powiedział. Dla Radio Shack, tak? Tak. To była w Stanach taka sieć sklepów ze sprzętem, no hi-fi de facto, tak? I tam telewizyjnym. I dla nich to robili. I tam widać realistyk sprzedawali. Szkoda, że tego nie pomierzył pan, bo to są też takie właśnie... Ja wiem, one salonowami napędzą, ale tak, no powiedzmy, do wspomagania czegoś albo jako satelity, no to spoko, tak? Browny L400. No jak mówisz, one będą dobre do wspomagania, bo na przykład można sobie dać takie magnaty, monitory, czy inne duże monitory i na przykład jako drugą parę podłączyć takie kolumienki i one będą nam robiły środek i fajnie górę, będą dopełniały te powiedzmy ten zasadniczy zestaw głośnikowy. Troszeczkę bardziej rozdzielały lewy od prawego kanału, też takie ciekawe. No też, siłą rzeczy tak, jak będą wysokimi szły i środkiem tutaj to też. Browny, Browny powinny się same bronić, więc Browny pokazuje tylko, że 300 zł za Browny, 400 i to są Browny, więc Browny za 300 zł to brać nie ma co ryzykować, no tutaj to nie jest chyba zagra, tylko to zagra. Dwudrożne 50-batowe wyjątkowo brzydkie Sony, ale mogą zagrać. Bo stosunek właśnie średnicy głośnika do obudowy właśnie to jest chyba optymalny.
te głośniki często gęsto po prostu z racji wizualnej są większe niż powinny być montowane, a to niekoniecznie poprawia jakości. Tutaj mamy następny przykład Denony. Jeszcze kurde, chyba brzydsze. Ale głębokie paskudnie. Głębokie, tak. No. Powiem ci, aż bym posłuchał tych No, Denonów. takiegoś zestawu wieżowego podejrzewam. Tak, zaraz się dowiemy, że wyprodukowane w Polsce. Chociaż niekoniecznie, no niskotonowy nie. German, więc niemieckie. Niemczy. No, daleko się nie pomyliłeś. No ale to powiedzmy kantonik jakiś na dole. To mogą być kantony, proszę pana. Zobaczymy, czy pan rozkminił to samo. 399 zł. 10 kg 2 sztuki. 13 na basie. 40 W maksymalnie wytrzymują, nie grają 40 W, bo nie wiem jak głośno to jest 40 W. One wytrzymują 40 W, bo ta moc to jest tylko podana moc, przy której wzmacnia mówi Albi-WD, czyli znaczy kolumna, że za I ciepło. widzisz, w ostatniej linijce pan napisał, trzeba tylko pamiętać, żeby nie rozkręcać za bardzo głośności. No bo trzeba być młotkiem. Ja kupiłem kiedyś takie Celestiony, które jeszcze nawet nie były Celestionami, bardzo, bardzo stare kolumny. Do pana się pytam, a co się stało z tym głośnikiem? No wie pan, tak ładnie grały, że dałem głośnik. A do czego pan podłączył do głośnika? A do Techixa miałem takiego, dałem na pół skali. A wie pan, że ta kolumna miała 10 W maksymalnie? No i teraz cewki mam do wymiany. Roboty w cholerę. Decapo. One też się pojawiają, te Decapo. Kurde, powiem ci, one mnie też tak ciekawią, bo wykonane są ślicznie. Jest prawidłnie, papierowe głośniki wysoko-średniotonowe. I są bisoniki. I tu podano 86 dB, czyli tak jak Tonsil powiedzmy standardowo. Z 1 W wyciągały, więc tutaj można sobie pomnożyć ile decybeli to jest te 40 W maksymalnie. Okej, jest ciekawie, bo te Wisoniki to też, o dziwo powiem, nie będzie tragedia moim zdaniem, bo to są mimo wszystko Wisoniki. Jeszcze parę stron do końca, oczywiście krótki odcinek. Te Missiony, no nie wiem co nich myśleć, no niby angielskie kolumny, więc też pewnie można by było zryzykować za 300 zł. Tak popatrzałem na nie, bo jakoś tak nie miałem okazji. Celestiony miałem, Tanoje i Goodmanse angielskie, ale właśnie Missionów jeszcze nie miałem przyjemności u siebie odsłuchiwać, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Akrony 210, akrony, czyli taki... No akrony skubane są w cenie, bo to jest taki, nie wiem, brown troszeczkę bym powiedział. Zresztą to widać na skomicy, że to jest brown. I to jest mały brown, dwudroczny. Z tyłu mamy wzmocnienie tą płytę. Natomiast no... No może być ciekawie. Ja mam akrony chyba, chyba nawet te akrony mam. Tylko tak, mam te akrony. No to w miarę fajnie naprawdę gada. Jak typowy brown. Nie ma lipy, nie ma jakichś tam dysfunkcji. Ta kolumna. Tutaj mamy L-taxy następne. No to już jest Wi-Fi wysokotonowa. To już nie może być innego, to jest Wi-Fi na 3 śrubach. A pan napisał, że Wi-Fi, widzisz? A no widzisz. No, są jest. monitory Wi-Fi. Dziękuję, to wiadomo. Więc tu będzie grało. Trochę jak Magnat, bym powiedział, bo Wi-Fi Magnat, tylko Magnat miał chyba aluminiowe kopułki. Kolumny Symfonia Opus. Symfonia Opus, Bass Reflex jest. No i tutaj też chyba dużo nie zobaczysz. To mamy to samo co te Dynamic Pearl DP. Mniej więcej ta sama półka, jeśli chodzi o jakość, albo jakaś Westra sieć. Też do przetestowania. Magnat Viva 1 Classic. Vivy powiem ci kiedyś miałem, tylko to nie pamiętam, które to były Vivy, bo to było też znowuż kilka rodzajów. Miałem takie bardziej ciekawe, jeśli chodzi o malowanie. Natomiast te Vivy grały całkiem fajnie. Tutaj widzę po cenie, że pan wie, że to gra całkiem fajnie. I one są ciekawe, tylko właśnie trzeba sprawdzić, jakie tam jeszcze były modele w tej serii Viva. To było kupę lat temu, więc dlatego to już niestety... Tu chyba jedna kula, więc jedna nas nie urządza. Dobra, tu są jakieś moduły, cudawianki. Quadrale, balinki. Quadral też, taki mały quadral
Myślę, że za 3,5 stówy to potrafi zagrać. Natomiast no raczej do małego pomieszczenia. Tutaj jeśli w pojedynkę tak solo by te dwa głośniki. Tutaj co mamy? Aha, mamy Philipsa. Kolumnę na jednym Philipsie. Widać jak to Philips zrobił. Jedna obudowa, zaślepki, jedziemy, mamy szerokopasmową. A dual. Głupi jestem. Dual na Philipsie. Głupi nie głupi, nie? Dobrze powiedziałem, No, wiesz, poznałem po w głosiku, razie później przeczytałem. Bo to jest Ale szerokopasmowy to- Philips. Tak, no to teraz widać. Natomiast jeśli chodzi o te zaślepki, no to Tak. później było jak znalazł. A to widzisz, przedni to jest w ogóle odlew. No tak, Odlew to jest Philips, tylko piszę na tym dual. Szerokopasmowy dual, ciekawe. Ciekawy konglomerat. Te głośniki szerokopasmowe swoją bardzo mają. Myślę, że stąd ta cena, bo te głośniki trochę kosztują. Tutaj mamy resztkę Corala. Coral też taki japoński, trochę Cantona przypominający producent. Schneider LB134 z tymi sniperami to jak kocie kwiku dostaje, bo ogólnie no, te są trochę już rozłożące się, więc praca dość spora. 50 W. Ja mam takie Schneidery szerokopasmowe i one na pewno niejednego by zaskoczyły, jak dobrze to HLS-u gra. Dlatego kupiłem drugie kolumny, żeby rozbierać, bo mi szkoda było rozbijać dobre kolumny. Fonum PC20, czyli co? Canton Fonum za 500 zł, tak? Trochę za bardzo doczyszczone bym powiedział, no ale kantonki za 500 zł to też jakaś rewelacja. Nie jest Saby 10H. Te Saby to pewnie zawieszenie wyplute, ale ładne. Obudowę w miarę całe. Taki vintage. Te są wyjątkowo brzydkie. Znaczy co kto lubi. Jak ktoś lubi taki właśnie industrialny charakter, no to znalazł kolumnę dla siebie. Bo na pewno ktoś z odpowiednim wystrojem wnętrza, to się chyba nazywa loft, bodajże to by bardzo chętnie te lampki położył na tych kolumnienkach. I tutaj jest owszem szmata, ale głośniki są ITT, czyli pewnie Nokia. A z Nokią nie ma lipy. Skoro tu jest Nokia, głośnik ITT, to kolumny mogą, powiem was, powinny was trochę zainteresować. Te głośniki może nie robią jakiegoś wrażenia, ale to też nie jest tak, że to jest samoklep do końca, bo to owszem, znaczy jest samoklep, ale samoklep, który był stworzony jako samoklep. Te kolumny po prostu nie były produkcji jako normalne kolumny, trzeba było sobie, bo wtedy zakładano, że ludzie mają dwie ręce i potrafią obsłużyć piłkę i sami sobie zrobić. Tutaj za 340 zł. Po prostu była przednia deska już z głośnikami, ze zwrotnicą i trzeba sobie było resztę tam zmontować. Poradzić sobie z tym po prostu fantem. Okej, Vega Direct to też są takie kolumny, które w miarę grają. Te Vegi to jest, właśnie nie pamiętam kto to wyprodukował. Wiem, że pod podobnymi Vegami był taki myk. Tam nie wiem, czy tutaj nie można by było tego. A nie, to jest lewa prawa, widzisz? Dlatego jest oznaczone. Tak, to już nawet jest Ja opisane. kiedyś takie głośniki miałem właśnie, że można było z tobą wrócić. Chyba Duala tak zrobiłem. Mam je 630 model. Miał podobnie zrobiony Dual Cell 630 dokładnie. I on miał podobnie zrobione i ja po prostu wziąłem, rozkręciłem 4 śruby, obróciłem to o 180 stopni, mam lewą, prawą. Dziękuję, do widzenia. Nie wiem dlaczego mi się nie chciało tego zrobić samemu. Natomiast tutaj, no, też właśnie dlatego jest to RL, bo tutaj pewnie jakbyś ten znaczek Vegi zdjął, to można go włożyć w to miejsce, gdzie jest RL. Przełożyć można. Do góry go. Tak, zgadza się. Lewej i prawej nie zrobił, więc to są uniwersalne. Natomiast te Vegi też mogą fajnie zagadać. Cena nie jest zła. Cena jest zła. Wygląd troszeczkę może odstraszać, bo to nie wiem, czy te membrany początku od papierosu, czy czegoś innego, ale tak by to wyglądało. Tutaj tak nie patrzymy, bo to wybiega za bardzo za nas budżet, natomiast ogólnie off-topic taki, no, lewe, to nie jest lipa. To jest taki, no, powiedzmy, jeśli Grundig to było Porsche swego czasu, to lewe to było takie Ferrari, już troszeczkę bardziej. To była level wyżej, tutaj samoklepy jakieś. I zobacz, to są kolumny do 500 zł, no wybór bogaty. Tutaj nawet ktoś jakiś... No te kepy już są grzebnięte, jak widzisz, no. No trochę tak. Bo to nie, one nie są oryginalne, ktoś im dodał, no co to jest, marmur, tak? Marmur góra i marmur dół, bo nie były z marmuru. No ale kwiatki przynajmniej można postawić. No tak. Tutaj I nie zamoknie, i się nie rozklei. RFT szeroka pasmowa. RFT, tak.
To akurat mogłoby być z tyłu, z przodu by można było zrobić jeszcze jeden taki głośnik i by było naprawdę ciekawie. Tak mi się wydaje, bo to plan tył. RFT następne. Zaś RFT. I zobacz, jakie to jest kurde paskudne, a jak cholerstwo dobrze granie. No jest paskudne, ale gra fajnie. No gra właśnie, to fajnie, jest ból dupy, bardzo. nie? I tylko dlatego, że wygląda paskudnie, a gra czasami lepiej niż niektóre dużo ładniejsze kolumny, ma cenę dwukrotnie niższą. O właśnie, to są te, o których mówiłem, szerokopasmowce. Tak, wcześniej, że 102, te są zaklejone na amen. Jakiś inny. Dokładnie, 102. Trzeci już nie kupię, aczkolwiek nigdy nie mów nigdy. 200 zł, absolutnie nierozbieralne, ale jest jeden głośnik, który idzie od 50 do 16 kHz. I ten głośnik cholera naprawdę daje radę przy dobrym wzmacniaczu. Podkreślam, jak to byle główienka to podepniecie, no to powiecie, że kolumny do dupy, a to wcale nie jest prawda. Kantony Phonum, no to taki standardzik bym powiedział. Tonsil IQ CD 101. Tutaj ten pan bardzo dużo tonsili sprzedaje. Tak widzę, że teraz jesiennie się zrobiło na tarasie. Jeszcze pewnie Trochę tonsili, trochę techniksów. Nie u wiem niego dlaczego on buduje, właśnie 3 zgadza aukcje się. daje, nie? Tutaj masz jedną, tu masz drugą, tu masz trzecią, a nie, tu masz czwartą z tym samym. Nie, tu masz piątą, tu masz szóstą z tym samym. No, widzisz, no. O, Mistrz biznesu. no, dokładnie. Monitor B, Magnata. Tutaj jest na Wi-Fi wszystko. Był monitor A, B, C, D i CB chyba, o ile był, z czego CB to już było na 220. Monitor D był na 25, monitor C był na 20, więc tutaj mamy być może mniejszą budę na 20, ale wszystko na Wi-Fi. Bardzo fajnie grająca kolumna, ale raczej do elektroniki bym to polecił niż do jakiegoś takiego cięższego brzmienia. JVC, tutaj mamy zestaw, z czym mamy ten zestaw? No, tak jak Ze widzisz, wzmacniaczem. Tak. No bardzo fajny zestaw. Taki pozytywny akcent, że mamy już wzmacniacz i kolumny w jednym. Kolumny prześliczne. Tutaj plus 5 punktów za wygląd, za to, że się postarali. Być może to jest odlew plastikowy, cały ten front, ale robi robotę. I cena też nie jest tragiczna. Dla chętnych. Mission następne, czyli znowu mamy gwizdek, jak to woli, czy wysokotonowy głośnik pod basowym zapewne ustawiony. Tutaj nawet się tego nie dowiemy. Ok, ile to kosztowało? 500 zł, ok. Yamahy, NS-y. No z Yamahami to też jest właśnie z kolumnami, mam podobne, że tak powiem, relacje ludzi, którzy, czy tam znajomych, którzy kupili i się zawieźli na tym, że jednak legenda legendą, a tak naprawdę ktoś to sprzedał i dla jakiegoś powodu ten ktoś też musi sprzedać. Tutaj, o, tu mamy, zobacz jak się świnka ukryła ładnie. Ja ich nie kupię, bo już je mam. Wierzysz mi? Wierzę ci, no dlaczego on ci nie wierzyć? Być Mam może nawet seteczki. gdzieś tam Bez 100. widziałem No, albo przenosiłeś. seteczki, no to tak, albo tak, przynosiłem. Bez to jest ta seria taka dość stara tych Heko. I powiem ci tak, jeśli tam głośniczki siedzą oryginalnie, to podobno jak te telefunkeny, to na pewno fajnie musi zagadać te Heko. No to są stare Heko, tutaj 250 zł, Mini Master. Nie wiem czy taki Mini Master, bo to nie było nawet jeszcze SM-y, to nie były Soundmastery, tylko po prostu B seria, bez 100, bez 130, 150, 170, 230 i chyba na 230 się toczyła ta seria B. Jeśli chodzi o Heko, to 230 w ogóle miała 3 takie basy i jeden wysokotonowy. Mitsubishi DS25, te Mitsubishi też grają, chciałem powiedzieć, że grają. Leżą tutaj, a leżą. No bo Mitsubishi, no z wyglądu piękne, aczkolwiek kolejny off-topic, Mitsubishi to były jedyne kolumny, które kupiłem, posłuchałem, zadzwoniłem do gościa, proszę pana, ale ten wysoki nie działa. On mówi, nie, on działa, on tak gra. Ja mówię, to ja dziękuję bardzo. Ja mu to odsyłam, bo jednak to jest absolutnie poniżej tego, co ja przyjmuję za cokolwiek satysfakcjonującego. Vigo, Pamiętam, to Vigo Acoustic. To To była był szok. pomyłka wielka, to była pomyłka, tak. to był no. szok. A Vigo tutaj proszę, na Dortmundach wszystko. 440 zł. Ładny. No jak to Vigo? No jak tu Vigo. Porządne, takie mniej znane, ale w sumie tak trochę Kanton, trochę Quadral. Nawet polskie ZG25 nam się... O, kolejne mieszane? Tak, kolejne mieszane.
Małe, ciekawe, angielskie. No, angielskie brzmienie, to angielskie brzmienie trzeba poprawiać, bo robi z tego, co ty, Darko, na pewno możesz powiedzieć, okablowanie, kondensatory, no odpierdol. To znaczy, na odpierdol to mało powiedziane, tak? To trzeba to zawsze otworzyć i zobaczyć, jaka magia. Magia, tak? Angielski i to Tak, były magia. Celestiony, nie byle jaka marka, tylko Celestion robił swoje kolumny na odpierdol. Jak dla obcego. Wiem, bo to moje Celestiony akurat Darek miał przyjemność rozbierać, bo nikt inny nie chciał się tego podjąć. Tego Darek ci nie mówiłem, zanim je przyjąłeś. To wiesz co, ja teraz pierwsze słyszę, co do mnie mówisz. się wydało. Ja ci nie powiedziałem, że tego nie idzie zrobić, więc tak przyjąłeś. No dobra, bo Ja sam się zastanawiałem, jak je podłączyłem, czy to coś z tym jeszcze można zrobić, bo to ten... spalić, ale grają wyśmienicie po tym wszystkim. A tutaj tak patrzę, pan napisał Technics SB, coś tam, cudawianki. A tu proszę, mamy chyba dwudrożną kolumnę. To na pewno nie jest znaczek Technicsa. W skrzyniach. Bo to widzisz, Grzesiek, I kurde, powiem no właśnie, ci, 10 cali, czyli 25 cm na basie. Wysokotonowy 3,5 cala, więc całkiem spory papierowy. 10 watów. No ale kurde, mamy z 60 lat Akai kolumny. Tak, to jest tak jakoś połowa lat 60., no. No, Zgadza się. owszem, to jest taki rarytas, powiem ci. To dupie nie urwie, jeśli chodzi o brzmienie. Na pewno, ale no, to tak, tutaj warto na to kuknąć. Warto by było to zrobić, szczególnie, że ma to swoje zastosowanie jako sprzęt przenośny i jako zestaw do jakiegoś starego Akai, no, szpulowy lampowy, do magnetofonu z szpulowego lampowo. No to ja już wiem, do jakiego szpulowego magnetofonu. Wiesz co, a Grzechu, a to nie, spójrz na to, czy to nie są szerokopasmowce te Akaje? Nie, dwudrosza. Kolumna jest dwudrożna, jest napisane na tutaj. Tak, że ma jest woofer napisane, i ale ja tweeter. tam tak przez siateczkę widziałem, jakby to był szerokopasmowiec. No może ja ślepy Ale, jestem. no, ślepy jest. Nie tu, no nie tu. ale Sprawdził dobra. sobie później. Tylko widzisz, jak będziesz szukał tych Akai, to pod znaczkiem Technics SB CD 320. Jasne? To jest zasada, to widać, to musi być aukcja prywatna. To jest dla wtajemniczonych. Tak. Tylko jak to się przyjrzy. To fajnie. Boksy. Następne remy. Ale to znaczy, no w zasadzie, tak ci powiem, że to w zasadzie są tonsile, nie? Wiem, bo je mam. Te remy czy te tonsile? Tak, nie, to są tonsile. Dobrze. To są tonsile. No może to nie są. Okej, dobra. Ja mam te remy, ariety na tonsilach. Na licencji pioniera. Dokładnie te same kolumny. Więc A no tak, faktycznie, bo mnie ty chyba w komplecie z tym amplitunerem kupiłeś, prawda? zgadza Dobrze się. I pamiętam, to czy są nie? Dobrze tonsile pamiętam, no. szerokopasmowe, więc tutaj na dwoje barwka będziemy widać, że te swoje głośniczki też wsadzali. Brown 470, tutaj górny poziom cenowy, płaska kolumna, widać teraz jest napał na polskie kolumny. Ostatnio z Darkiem rozmawiamy, coś tam wystawił chyba bez 170 Techeko, nie? Właśnie tak sobie dodałem, myślę, kurde, na 3,5 stówy fajna cena, zaryzykowałbym na 172 basy, bardzo płaska kolumna, 8 cm i sruch 750 zł, pan poczuł krew. Za dużo było obserwujących. 7,5 stówy, płaczcie. A to w takim razie... Zmienił zdanie, zmienił zdanie w trakcie gry. Ja bym wolał te tutaj. Ale mówię, płaskie kolumny to jest też ewenement, bo one są jednak fajnie wyliczone. O, tu masz zestaw, Subsat, ale trochę mniejszy basik, to jest 30, więc... I Bass Reflex. Tak, no i te malutkie satelitki, aczkolwiek one również są w aluminiowych obudowach. Tak, tutaj mamy 203. Czy ja je mam? Chyba mam. Gdzieś tam leżą. Też bardzo fajne. Ogólnie te płaskie kolumny dla mnie to jest coś takiego magicznego, bo one brzmią troszeczkę inaczej, tak jakby to pudło było nie pudłem, tylko bardziej zbliżone do jakby, nie wiem, pudła od gitary rezonansowego, coś takiego. O, tych szukałem, cholerstw. Myślałem, że już nie było, bo widzisz tutaj, a nie, pan nie pokazał, co tam w środku kryje kotek. Ale tu chyba są dwa basy, jeden wysokotonowy. I właśnie co do tych Wiko nie jestem pewien. A nie, to nie te Wiko, tak jak na tamte poszły. Chociaż, kurde, tak widzisz, to jest taka, kiedyś były takie karty, nie, dwudrożne, to nie są te Wiko. Ale tam właśnie są chyba ITT przetworniki też
wyrąbywane, takie dość stare, bo te kosze, te stare z lat 60. one się troszeczkę różnią od tych nowych. Choćby odlewami, zabezpieczaniem, po prostu były troszeczkę lepiej, mniej nadpierdol robione. Bardziej się starali, żeby ktoś wydał dodatkowe pieniądze, bo lata 50., 60. to też nie było tak, że każdy miał nie wiadomo ile pieniędzy w Europie, bo raczej się starał przez te 15 lat albo przeżyć, albo odbudować to, co stracił przez ostatnie 5-6 lat imprezy z nieudanym akwarelistą rozpętanej, tak? A później już kto wjechał, to wiadomo, więc to trzeba było się postarać, bo na to był specyficzny klient. Nie tak jak teraz dla sklepu, nie tylko dla idiotów. Dobrze powiedziałem? Się wchodzi i kupuje. Wtedy to było troszeczkę inaczej. RFT. I powiem Ci unikatowe kule. Rzeczywiście bardzo ciekawe. Szkoda, że te kule, takie właśnie bieda kule, to nie są 4 głośniki, czyli więcej głośników. Za wygląd, no kurde, 5. No jakieś takie szerokopasmowce niewielkie tam jest... muszą być. No widać, że niewielkie. Z całą pewnością malutkie, niewielkie. tak, ale są i szerokopasmowce, ale chodzi o wygląd tej kolumny. I proszę, zobacz, prawilny magnesik w stosunku do krosza. I te głośniczki same w sobie też są dość cenione. To są fajne, szerokopasmowce. No, więc... tam natłoczona blacha na koszu, fajne. To też. Taki dodateczek. I znowu wracamy. Kupujesz subwoofer. Tylko subwoofer subwooferowi nierówny, bo ja mówię o tym kantonie. Tylko dlatego, że ten kanton po pierwsze jest zamknięty. Po drugie właśnie on sam z siebie tnie głośniki, które do niego podpinasz, ale często gęsto subwoofer jest jako kolumna pass-through, czyli po prostu to, co podepniesz, gra normalnie pełnym pasmem. Więc tutaj akurat podpięcie jakiś gorszy kolumn z basem do tego subwoofera, który ma pass-through, oznacza, że je spalisz, bo i tak dostaną w pierdol tym niskim pasmem, czyli większym prądem, jak to woli. Okej, tutaj Heko Kult 40, rewelacyjne kolumny podłogowe. 370 zł. Heko Kult. No powiem Ci, tu bym też, jeśli chodzi o Heko, nie wiem, czy u Ciebie takie same nie leżą, tylko obcięte o 1/3 prawie. A nie wiem. Te monitorki moje. Wiem, znaczy się wiem, tylko już nie pamiętam. No, to są monitory i dokładnie ten sam zestaw głośników jest. RTO, tu są, tak jak się kiedyś kupowało, byle jakie kolory, żeby były. I tutaj powiem Ci, ja jestem z tych takich właśnie czasów, że mnie to nie zraża, że jedna jest czarna, jedna jest biała, bo tak się kiedyś kupowało. Tutaj znowu 203 też bardzo fajne kolumny, jeden bas, 2 wysoko 7-tonowe. Płaskie kolumny vintage, tak, i one potrafią zagrać. Owszem, ten bas może trzeba czasem trochę pogonić, ale nie mówię o konturze, ale ogólnie fajne, małe, stare grundiki 203. Widać, na to nie ma, już ludzie się nie rzucają za bardzo na to. Grundig Box RB 640, no to takie już lata 80., już coś tam tak trochę już nie pykło. Wszystko na papierze, coś tu poszło nie w tą drogę grundikowi, już było taniej niż bardziej okazale. 303, tam były 302, tutaj mam 303, 2 basy, 1 wysoko średniotonowy. Też ciekawe kolumny, powiem wam. Dalej. Darek, jeszcze chwilę wytrzymasz, tak? Nie, no spoko. Już dzisiaj trzeba do końca. No, krótki odcinek startmy sobie przez chwilę rozmawialiśmy. Mamy pół godziny wcześniej, bo to miał być katalog, miało być coś innego, aby szło zawsze. Tak, nim żeśmy zaczęli nagrywać, to minęło pół godziny, jak nie troszkę więcej, zgadza się. Tutaj są już kolumny z tej samej parafii, czyli 280, tutaj widać do czego był przeznaczony. Czyli wiszące kolumny, dwudroczne. No szkoda tej maskomicy, ale to z aluminium, to by szło. Tylko trzeba mieć trochę samozaparcia. No tak jak mówiłem też wiele razy, kolumny płaskie to trzeba stawiać je pod samą ścianą i one wtedy grają, wtedy tego basu one dają z siebie więcej. Bo jak takie położymy 20-30 cm od ściany, to nic z tego nie będzie, czuć, że tych niskich tonów im ubywa, a i czasami i średnicy, zależy już od tych naleśniczków, tak, ale jeżeli postawicie pod ścianą, zagra to fajnie, nie ma się czego bać, więc może nie jest tak oczojebne i designerskie te płaskie zestawy głośnikowe, ale na pewno no nie ma lipy, zagrają. po prostu nie ma lipy, jest coś innego. Jest inna filozofia i warto na to zwrócić uwagę, choćby przetestować, bo to wam tylko 200-300 zł nie będzie rozwalało za bardzo, myślę, a no, chyba ktoś źle napisał. K3000, chociaż może się mylę ja. Zobaczmy. Karstadt. 4, Karstadt. 30 watów. No.
takie coś tam, nie wiadomo co. Tak trochę Summit, ale wersja uboga. No, tutaj nie wiem. 200 zł, no do przetestowania, no ale to już też dla chętnych, bo ładnie, bo białe. Mi się białe akurat podobają. Może dlatego, że mam trochę za dużo tych innych. Unsetic LB112, czyli znowu mamy te Schneidery szerokopasmowe, nierozbieralne, 40W dla odmiany. Jeden głośnik 40 W. I tu jest właśnie ten przecinek, co się rypnąłem, bo są 112, 2, 4, 5 i cholera wie co tam dalej jeszcze. I wszystkie są 112. ZG15, no to już bym wolał tutaj zrobić samemu zawieszenie. Tu pan Umiński z Wrześni ma oryginalne zawieszenie od głośników, jakby ktoś szukał. Ewentualnie wysyłacie mu głośniczek i sam to naprawi, cena nie jest jakaś zła. Tutaj znowuż taki sam komplet. Ogólnie to są te późniejsze, bo wcześniejsze były na szmacie, a jeszcze wcześniejsze były na szmacie, tudzież ukośnik mówię tkani, a jeszcze wcześniejsze były kobaltowe na gumie. Te kobaltowe kosztują głośniczki już trochę więcej, natomiast porównywałem na przykład Fonika 17 i te ZG15 i obojętnie czy szmata, widzisz, że teraz sam zaczynam biadolić. Fonika 17 była wersja na kobaltach, na zawieszeniu gumowym i była wersja na głośnikach z zawieszeniem płóciennym, już nie przetworniki z magnesami kobaltowymi. I powiem Ci tak, różnicy aż takiej to mówiąc szczerze nie odczuwałem, a miałem podłączone obydwa przetworniki jednocześnie, więc legenda legendą. Może tamto, No, jak to ktoś chodzi. lubi więcej basu, więcej bombania, no to będzie bardziej zadowolony. Tak, w tym wszystkim, jak mówisz, jest troszkę legendy, no i tak to wygląda. No może więcej basu wytrzymają, nie? Bo ta guma jednak ma duży skok, naprawdę. Tu jest ciekawe, bo taki oryginalny kolor bardzo zachowały całe życie w maskownicach, a teraz maskownice poszły. De facto dwudrożna kolumna, ale cięta na trzydrożną. To w miarę grał, kiedyś się miałem, ale nie wiem, czy czegoś mi nie brakowało właśnie. A propos wysokich tonów jednak. Zbliżamy już końcowi. ZG25, tutaj... Okej. O, Nie widziałeś tego. no zauważyłem. Lintony, o proszę, 280 zł Lintony, Warfendale. Jest środek, proszę, nie będzie środek. O! I to jest, powiem Ci, też kolejny taki rarytas. Ja później wymienię, nie wiem czy wymienię, jeszcze wrócimy do tych kolor może. Natomiast pokażę, które tutaj powiedzmy jako tako są ciekawe. Co zostały powiedzmy niezamknięte. Te Lintony, tak. Otwarłem. Dobra, już teraz po prostu tworzymy. Pozostała nam ostatnia strona, więc na szczęście ku końcowi tego pierwszej części. Bo to jest znowu low end, który nam wyszedł. I zrobiliśmy dopiero wzmacniacze do 500 zł kolumny, a nie daj Boże jeszcze nam dostały gramofony, magnetofony. CD-ki, Ech. tak jest. No, nie ma lipy z nami. Nie ma żeboli, to znaczy jest żeboli, pewnie kogoś to zaboli. Kolumny panelowe, to bardzo ładne bym powiedział, panelowe, czyli wieszamy je na ścianie, ale to tak powiem Ci z designu nawet bym powiedział, że jest to brown. Dwa wysoko średnie tonowe, pewnie jajowate sądzę po otworze wyciętym. Saba, no i widzisz, tutaj jest bardzo ciekawie. 30 W, 4 ohmy. High miał też Box FL, czyli flash, czy tam płaskie, jak to woli wersja. Ale bardzo mi się podoba. 499 zł. To rzeczywiście, tak jak mówiłeś, zawieszamy na ścianie i jedziemy z koksem. I skończyliśmy. Szybko poszło. No popatrz, Jeszcze no to te na poszło. Lintony spojrzymy sobie. Drewno jest zaliczone. Czek. Tył jest zaliczony. Przód. No i z przodu jest fajnie. No i z przodu jest ciekawie, tak. Tak, za tą cenę robi się naprawdę ciekawie, szczególnie, że Warfendale no to też nie jest firma, która no nie dorobiła się do legendy, bo się dorobiła i zresztą nadal tłucze swoje produkty. To mnie zastanawia, czy to jest Bass Reflex, czy to jest wysokotonowy. Nie mam kurde pojęcia. Chociaż myślę, że wysokotonowy, no. No, drobiazgi tam pikuś. Rank Kosmetyka. Radio International. No dobra, ale świetna cena. No dobra, no to te tutaj na pewno zostawię jako coś ciekawego. Jeszcze zobaczmy, czy pan napisał, czy to zdechło, czy nie. No nie wiem, czy brzmią jak nowe. No a dlaczego nie?
60 Hz, nie za duże. 289 zł kup teraz. 30 W, 8,5 kg sztuka. No i tu właśnie, ja ci powiem To z są mojego fajne. doświadczenia właśnie tak, angielskie kolumny, do tego na przykład taki nadzik, jak żeśmy oglądali i to już może fajnie zagrać. Pan pisze, że mogą źle grać, no mogą źle grać dlatego, że po prostu no, trzeba kolumny otworzyć, no jeżeli w magnetofonach, wzmacniaczach wszyscy się tym jarają, jak są wymieniane kondensatory, oglądamy te filmy na YouTubie. Tak samo jest w zwrotnicach głośnikowych, te kondensatory również wysychają, przewalane są pojemności, no i trzeba to powymieniać i wtedy przewody często, no bo tak jak mówiłeś o swoich kolumnach, no to tam były po prostu linki stalowe, które pod kilkadziesiąt lat i wpływ grawitacji po prostu one się połamały. No stal się najnormalniej połamała. Trzeba to powymieniać i wtedy niewykluczone, że te kolumny zagrają O, tak, fajnie. Tak? Zgadza się. A teraz tak, jeszcze co? Powtarzam. TRFT, bo za design, powiedzmy, No, tak. to jest bardzo fajne. Dobra, to nie, bo to są te Vigo, które się przyglądałem. Przepraszam, tutaj chyba jednak nie zostawiłem otwartych wszystkich. Tutaj też nie. Dobra, wracamy powoli. No tak. Dla miłośników takiego vintage za 60 to jest myślę prawie że obowiązkowe. Bo to jest nie dość, że bardzo stare, to jeszcze AKI. Te Heko Mini, bo to są bardzo ciekawe kolumny. One też, mimo że są zdrowe, są bardzo ciężkie. Tutaj te Wegi, bo myślę, że Vega nie robiła swoich kolumn. Może tak powiem. Nie było swoich kolumn, a te są troszeczkę większe niż te pozostałe, które do tej pory widzieliśmy. Tutaj, bo tu jest Nokia i 300 zł, 340 pan chce i to może nawet zagadać tutaj. No, co do wyglądu to trzeba być przyzwyczajony. Duale. Nie, te duale chyba tak nie do końca 215, chociaż sam głośnik, jakby ktoś budował sobie kolumnę, to jest fajny pomysł, żeby kupić. L-Taxy, Nexusy, czy to oglądaliśmy? Tak, bo tutaj są całkiem fajne Tak, głośniki. oglądaliśmy. To są na Wi-Fi, tak. to są takie nowoczesne, 90 tysięcy Oprócz lata. tego tutaj jest ciekawa maskowica w kształcie takiego ucha Yamahy, więc głośnik. No jest, też Takie fajne to jest, fajne. Akrony, bo Akron to Akron. Tu nie ma lipy, to jest taki Brown. Brown z kantonem skrzyżowany, nie wiem jak to inaczej określić. Ale te maleństwo naprawdę potrafią się rozpędzić i grają też, bardzo wytrzymałe są. Visonic Decapo, bo nikt ich nie chce. Są takie smutne. Nie wiem dlaczego. Ale mi się podobają. Tutaj To widać... jest odlew aluminiowy tych wisoników, czy jak to jest? Chyba odlew aluminiowy, nie? Ale co, te wiseniki. siatki? Nie, obudowa Proszę. Grześku, że Nie, to jest drewno. To jest drewno. drewno? Tak, front jest taki Znaczy bardziej... tak wyfrezowane jest i że to jest wszystko zamknięte. No Ciekawe. jest ładnie, tak. Cena 250 zł. Tutaj bo te Denony naprawdę, jeśli są w Niemczech, fajnie są zbudowane, są bardzo głębokie. Może nie są za duże 13, ale 13 może zagrać. A szczególnie, że to pewnie jest kanton, no to musi zagrać. Realistyki, bo tak. Tutaj to są chyba te pionierki małe, tak. No bo to jest maleństwo ciężkie, wredne, dwudrożne maleństwo. I pewnie rzadkie, żeby było śmieszniej. Tutaj to mi się to podobało, te Kendo. Ogólnie Kendo warto poszukać, bo ciekawe kolumny, zorniczo przede wszystkim. Bardzo ładna linia, Chociaż- czysta linia, bez tak. udziwnień. Ale droga linia. Tutaj jeśli to działa, tak? Bo to był co? To był Magnaty? Nie. Uniwersum. Nie, Uniwersum. tych nam nie patrzyliśmy, to widzisz, ja przeskoczyłem. Tutaj te L-Taxy nie, mimo wszystko, bo nie są vintage. Zresztą też nie, ale Jamo, bo są vintage. I mimo wszystko na pewno robią wrażenie. A ta seria Jamo Power no tutaj roboty, jeśli to rzeczywiście są oryginalne wszystkie przetworniki, to jest, przepraszam, 96 dB z 1,5 W. Więc to i tak nie jest z 2. Więc my i tak z 1 W mamy jakieś 94 dB, to jest prawie 10 dB więcej, czy 9 dB niż standardowe kolumny. No to jest masakra. W decybelach oczywiście. Audio boxy za to, że są klasyczne, ładne. Nie są może najtańsze, ale no nie trzeba nic włożyć do nich. Jeśli ktoś sobie jakiś kącik takich retro, ukośnik vintage bardziej robi, no to tutaj jak najbardziej będzie w domu. JBL TLX-y, bo za tą cenę to grzech nie wziąć, szczególnie, że to są TLX-y i to nie są te najmniejsze dwudrożne, tylko już mamy 3 drożne kolumny, jeśli są 2, doczytać, ładny kolor, naprawić, słuchać. To taka niespodzianka była. Tutaj
Sonostaty. No tak, o sonostatach też proponuję posłuchać sobie, popatrzeć, bo to dość ciekawe. Budowniczo. Te, bo są tanie i to jest praktycznie prawie topowy model, bo by 180 i 190 jeszcze. Te ma, no jeśli z zewnątrz są tak ładnie zrobione, nie odpierdol, to myślę, że w środku też nie będzie odpierdol, natomiast tu jest jedna wielka niespodzianka i z tym się męczę już od dłuższego czasu. Te, bo jest Perles i Philips. Te tutaj Saby też myślę, 325 zł, nikt nie pożałuje zakupu. Tutaj te telefunkeny, bo gra to, RB41, naprawdę gra. I tutaj nawet mówię o basach. No tych mi żal. Że tyle czasu... Tak, zgadza się. Te marance biedne leżą i leżą. Nie są duże, ale te amerykańskie kolumny nie muszą być duże. Te tutaj za wygląd, bo jest super. Jest oryginalny. Te, bo to jest po prostu zajebista kolumna. Jeszcze tak powiem, że 170... Boskoty, więc Boskoty, tak. Zagrają, tak? Tak, tylko tak, jeszcze KLH. upewnić się, czy ten basowy jest oryginalny. Tak a propos, bo bym musiał spojrzeć na swoje, ale wydaje mi się, że tak. Porównywałem 177, 176B i one się różnią... Dobra, już dzisiaj odpuszczę wam. Różnią się, aczkolwiek brzmią dość podobnie, mimo że tam są dwie głośniki i to chyba jest największe odkrycie, które mam nadzieję, że któryś z was kupi, bo no kurde, piękne, naprawdę stare isofony, no i to cała kolumna, nie front panel, tylko isofon pełnym ryjkiem, tak? Nie ma lipy, jest ładnie zrobiona obudowa, 400 zł, dużo, nie dużo, aczkolwiek 3, czyli mamy 6 głośników isofona i 10 kg jedna taka kolumienka, więc no i pół metra wysokości, tak. No, całkiem okej. piękna Ale isofon rzecz. robi robotę. Heko, bo to Heko. To akurat się śmialiśmy. Tak, to pomnimy. To chyba też, bo to jednak takie japońskie nie wiadomo co. Tutaj może następnym razem przygotujemy, po prostu otworzymy sobie i będziemy po kolei jechać to, co już utwardziliśmy. Nie będzie przynajmniej dopieprzania się, że coś przegapiliśmy. Brzmi jak pomysł. Bóle. Technics od wieży, bóle, no tam bóle fajne. No, bóle fajne, dokładnie. Heko, Vitas, to są nowsze, to te nie. To już w ogóle nie. No, tak. Kanton, Karat. Ale nie, bo to jest kolumna. Tutaj Jedna, na części, tak, niestety jedna. Tak, ja nie pozamykałem tego wszystkiego. ZG-15 trochę drogały jak dla mnie oryginalny głośnik. Znaczy głośnik może być oryginalny, ale no membrana nie jest. Kanton Dokładnie. GL40F, tak? To były te kantony podobne zresztą do tamtych monitorów, tylko te były płaskie, a tamte są głębokie, no. Pasmo przenoszenia to samo, nie wiem, czy te nie miały trochę większych mocy, bo tamte mają 40 W, te mają 40 W, czyli to samo co tamte. Tutaj te były jedne z pierwszych, Magnat Pro 14, no to wymagają dużo pracy, ale no myślę, że te magnaciki by odpłaciły czymś takim w miarę fajnym, tylko tutaj z tym średniotonowym by się mieli trochę zabawy sporo. Muszę sprawdzić, czy nie mam takiego w sumie dwóch. Tutaj, no niestety wysokotonowy jest drogi, naprawa wysokotonowego oryginalnego Sifa jest droga, więc ogólnie ta kolumna z oryginalnym to chodzą po 2 razy tyle, co pan tutaj sprzedaje, bo ten wysoki jest upierdliwy. Koniec, kropka. Dokładnie. I tutaj co? Kończymy? Czy nie kończymy? Jeszcze te tonsile, bo dajmy im szansę. 200 zł. Chyba żeśmy od nich w ogóle zaczęli, mi się wydaje. Tak, i na nich skoczymy w takim razie. No dobrze, zaczęliśmy, skończyliśmy. Krótki odcinek wyszedł jak zwykle nam. No, wyszedł jak zwykle, tak. Tak, miało być szybko, Darek. No, nie będziemy zanudzać tym razem. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. No, ile? 2,5 godziny. To dla nas. No ja się dobrze bawię, niestety. Mój podopieczny już do mnie pisze SMS-y. Pies? Kiedy weźmiesz mnie na spacer? Okej. Dalej nagrywasz z grzechem? Z grzechem napisał przed, że z kropką. No bo to pies, czego się spodziewać? No. Dobra, zapraszamy do następnego odcinka. Jeśli Darek przeżyje to wyprowadzenie psa, to będziemy w tym samym komplecie. I następnym razem postaramy się zrobić krótszy odcinek, gdzie będą
Właśnie tutaj omawiane może CD-ki, może... A ty się, wiesz, ty się nie przejmuj Darkiem, bo on mi pisze dalej. Jadę z tobą w sobotę do grzecha. Aha. Dobra. Także no. Okej, dobra, będzie ciekawe. No. Dobra, to co, kończymy, zapraszamy do subskrypcji, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak samo jak my. Ponadto co jeszcze, subskrypcje, dobra, to już odrębniłem. Piszcie w komentarzach, jak się wam podobało, uwagi mile widziane, tylko nie piszcie proszę, że oglądamy stare badziewia, bo to nas, że tak powiem, kręci, bo lubimy to, potrafimy to naprawić i bardzo to, no po prostu to nas kręci, tak? Nie psujcie nam tego po prostu swoimi... Czy słowo wypociny, Darek, będzie wystarczająco bolesne? Znaczy nie, no fajnie, no ja rozumiem, że są stare badziewia, więc ja myślę, że z drugiej strony moglibyście się też czymś pochwalić, nie? Może się... Opcja. Zapraszamy, tak czy siak. Możecie z nami tutaj przesiąść się, na przykład jakoś to wymyślę i wspólnie na przykład podyskutujemy. To jest sprawa otwarta, jak najbardziej. Prawda, Darku? Zgadza się, Grzegorzu. Dobra. Okej, to tym obwieszczeniem, dobra, już nie będę mówił parafialnym, bo sam się z tego śmieję. Tym ogłoszeniem kończymy część pierwszą. Myślę, że następny odcinek zakończymy już cały low end, bo ja się w tym dobrze czuję. Bo to jest taki zakres nowy, że można fajnego isofona chwycić i tak dalej. Bo jak masz 2-3 tysiące do wydania, to już byś się zastanawiał. To jest żadna sztuka, tak? 5 czy 10 to jest żadna sztuka, a naprawdę czasami w tych tanich rzeczach można znaleźć fajne rzeczy Cukierki. w dobrej cenie. Jest inaczej. Dużo osób nie wie, że może być coś fajnego, taniego. Czasami nawet sami sprzedający nie zdają sobie sprawy, co sprzedają. No, taka jest tego prawda, nawet nie mówię, że podłączają tego. sprzedający. Nie mówię, że sprzedający, tylko raczej się rozchodzi o to, że no, niektóre z tych rzeczy, też Darku weź pod uwagę, one wymagają pracy. Jeśli wykonamy ją sami, to praca jest sprawa. dodana. Natomiast jeśli komuś zapłacimy, to jest jakaś baza, tak? Możemy słuchać tak jak są, jeśli są sprawne. Wymień kable, wymień kondensatory, już płacisz za kable, kondensatory. Zrób oklejenie, albo zapłać komuś za oklejenie tej kolumny, zapłać za zrobienie. Już są koszty. Już witamy do tych kosztów, ale jako podstawa, żeby już sobie podsłuchać, mamy czego słuchać. Bawić się możemy w przerwach od słuchania, żeby coś tam porobić, bo wymiana kabli to też nie jest pół roku, kondensatorów również. Możemy się tym bawić, więc to jest fajny start. Ten low-end jest fajny start, bo sam zaczynałem właśnie to low-end, zaczynałem od polskich rzeczy, od Yamahy, a później przerzuciłem się na coś po prostu dla mnie lepszego, bo chciałem coraz więcej słyszeć. De facto punktem wyjścia dla mnie, Darku, były słuchawki, które po prostu w jednym utworze mnie totalnie rozwaliły. Chciałem tego bez słuchawek, bo nie lubię słuchawek. Wolę bez. I w tym wypadku no, zmatacz mnie rozwalił, na którym miałem, bo no, po prostu nie dał tej możliwości. Nie słyszałem tego samego, co na słuchawkach. I mnie to popchnęło mnie. Nie jakaś tam wielka miłość do vintage, tylko chęć posłuchania czegoś dobrze. A z mojego doświadczenia wiem, że ten vintage mimo wszystko to po pierwsze kosztował worek pieniędzy, kiedyś dużo więcej w przeliczeniu na wartość pieniądza obecnie niż niektóre te kolumny, z których możemy się śmiać, że kosztują 15-20 tysięcy złotych. Bo nie ukrywajmy, nie wiem, tutaj jakieś takie magnaty czy cokolwiek, no może nie te, ale te stare kolumny, które kosztowały wtedy 200 marek. No tak, 200 marek, ale w tym samym czasie, nie wiem, Garbus kosztował 500 marek przykładowo. To jest tego typu przebitka cenowa. I się przestaje być śmiesznie, tak? Bo żadnego sensu nie byłoby stać na te stare badziewia. I to jest ten problem, że teraz nas stać, ale te stare badziewia, tak jak stary Mustang, to jest dobre porównanie. Stary Mustang kupicie, no raczej naprawić musicie, bo jak kupicie naprawiony, to zapłacicie tyle co za nowy samochód. I myślę, że to jest dobre podsumowanie. Czasami aby tylko. No dokładnie, więc no dobra, to co? Przedłużone zakończenie, jak i odcinek, jak zwykle, ale bawcie się z nami. My to robimy dla naszej frajdy, nie dla subskrypcji, nie dla fejmu, nie dla kasy, po prostu robimy to, bo lubimy i mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się wam nasz tutaj słucha, chociaż dzisiaj to chyba głównie mnie, Darku, rozgadałem się jak nigdy. No fejmu, no jak nigdy, ale ty skromny tym razem. Tak jak ty. No, fejmu nie ma, ponieważ no, kanał jest cokolwiek niszowy, naszych paszcz może umiarkowanej urody również nie ma, więc to jest taka ciekawostka, nie?
No tak, ale jeśli macie jakieś uwagi, co byście chcieli, naprawdę uwagi nie bolą, byle żeby nie były po prostu prostackie, tylko napiszcie, co uważacie, żeby było fajnie, jakby było, tak? I tak, pamiętam o tym, że powinniśmy jeszcze gramofonu, ale myślę to w następnym odcinku do low-endu, do 500 zł. Poszukamy jakichś fajnych gramofonów, a myślę, że coś się znajdzie. Dobra, oficjalnie zamykamy Jasne. No. i do zobaczenia niebawem w następnym odcinku. Trzymaj się, Darku, trzymajcie się też, na razie, hej, Trzymaj się wzajemnie, cześć wam. cześć i chwała. Bohaterom. Kurwa mać.